Ja miałam taki moment w grudniu, że rzeczywiście już oczy na zapałki. I Iga mi w pewnym momencie popatrzyła na mnie i powiedziała: żeby osiągać wielkie rzeczy, trzeba być zmęczonym. Zdarzają się mecze, gdzie łatwiej jest się skoncentrować i trochę zachować ten tunel. Zdarzają się takie mecze, po których Iga schodzi i mówi: Jezus Maria, po prostu nie byłam w stanie się dzisiaj skupić. Latała mi piosenka w głowie. Ja w Madrycie usłyszałam na trybunach moje nazwisko i niecenzuralne słowo zaczynające się na W, kończące na J, więc dochodzi też do tego. No jestem w stanie przed tym uciec? Moja zawodniczka jest w stanie przed tym uciec? No nie. To nie jest proces psychoterapeutyczny, to nie jest relacja psychoterapeutyczna, to ta praca wygląda inaczej. Rozpoczynając współpracę z Tomkiem, doznała pewnego objawienia, jak inny może być też jej tenis. Obudziła się któregoś dnia, skończyły się płatki na owsiankę, bardzo chciał owsiankę. Czy Wim pojechał na hulajnodze do sklepu rano? Tak. Każdy z nas by to zrobił, bo tak funkcjonuje zespół. Partnerem kanału jest Reckman, polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania. Dzień dobry. Wstęp do rozmowy jest często takim momentem, w którym przedstawiamy szeroko naszych gości. Dzisiaj gość jest wyjątkowy, gość doskonale znany i mamy nadzieję, że nie tylko sukcesy jej podopiecznych, jej sportowców, ale też ta historia, którą opowiemy dzisiaj, dużo nam o niej opowie. Naszym gościem Daria Abramowicz. Dzień dobry, Daria. Dzień dobry, cześć. Psycholog sportowy, od ponad 6 lat współpracująca z Igą Świątek, ale też z wieloma innymi czołowymi polskimi sportowcami. O tym też sobie dzisiaj powiemy, bo będziemy porównywać różne dyscypliny. Jak sobie życzycie. Jeżeli na to pozwolisz, chcemy porozmawiać, Daria, o tobie, o Idze, o współpracy, o tenisie, o psychologii, o wszystkim, o cytatach, o opiniach. Żeby się zmieścić w czasie. Także mam nadzieję, że uda się chociaż część z tych rzeczy zmieścić. Ja na wstępie muszę was bardzo przeprosić, oczywiście dziękując za twoją obecność. Za co chcesz mnie przeprosić? Jestem mocno poszyty, to znaczy chirurg tutaj kilka szwów założył w buzi, także będę, jak to śpiewa Sanach, łagodnie taki uśmiechnięty. Dzisiaj mam nadzieję, że mi wybaczycie. Daria, czy ten rok, gdybyśmy spieli to taką niewidzialną klamrą, czy ostatni rok to był najtrudniejszy dla ciebie personalnie rok w twojej pracy zawodowej? Chyba tak. Chyba tak było, no. Ale dlatego, że były wysokie szczyty i jakieś później zagłębienia, upadki, bo wiesz co, wypisałem sobie kilka takich, oczywiście bazuję na Idze i na jej, na wydarzeniach z nią związanych. Wrzesień, pozytywny wynik testu antydopingowego, na pewno trudny moment dla was, całego teamu. Październik, koniec współpracy z trenerem Wiktorowskim, domyślam się, że też sprawa, którą trzeba przepracować. Poszukiwanie nowego trenera, połowa października, nowy trener, obcojęzyczny, anglojęzyczny, obca osoba, na początku pewnie w teamie. Listopad, powrót na kort po tych wszystkich wydarzeniach na WTA Finals. Styczeń, półfinał Australian Open, czyli górka, czyli fajny wynik. Kwiecień, czerwiec, okres bez finału na mączce, pewnie bolesny dla samej Igi. No i ta trawa, nieoczekiwanie. Finał Bad Homburg i przepiękny Wimbledon. Jaki to był rok, jakbyś mogła troszeczkę o tym opowiedzieć, bo to brzmi, wiesz, jak przejażdżka jakąś kolejką górską. Trochę tak było. Dla mnie ten rok, w ogóle lata, w których odbywają się Igrzyska Olimpijskie, dla mnie zawodowo to są zawsze lata bardziej wymagające, bo powiedziałeś we wstępie, że pracuję też z innymi sportowcami i choć pewnie nie będzie to nawet na pewno jakiś core naszej dzisiejszej rozmowy, no to siłą rzeczy Paryż to dla mnie jest zawsze taki bardzo, bardzo intensywny czas był w zeszłym roku. Wszystkie wydarzenia, które wymieniłeś, do tego jeszcze zmiana w teamie menadżerskim, która też była istotna, bo Iga jest w pewnym sensie, jak to czasami powtarzam, CEO jakiejś organizacji, wszystko wokół niej krąży, ta organizacja żyje, pracuje, tam jest dynamika relacji, to należy, warto układać, nad tym pracować, więc tego było bardzo dużo. Były też, oczywiście mamy cały aspekt jakby życia osobistego, który zawsze też nam wpływa na to, prawda, jak sportowiec performuje, więc tak, było tego po prostu bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. I czy to wszystko powoduje, że to, o czym sobie pewnie powiemy na początku, czyli ta duża radość po sukcesie Igi w Wimbledonie jest tym bardziej zaskakująca, bo wiesz, rozmawialiśmy tutaj z Dawidem w tym studiu. Kto by rok temu pomyślał, że to się stanie w takich okolicznościach, w tym turnieju,
na tej nawierzchni. Część osób mówiła, żeby w ogóle opuścić tę trawę, Tak, żeby tak, iść dalej, żeby sobie pojechać na wakacje, na których Iga teraz kilka dni była, odpoczywała. Czy to was też zaskoczyło? Was, mówię, ludzi będących blisko Igi, widzących więcej niż my w ekranie. Wiesz co, ja powiedziałam gdzieś chyba, że ten turniej, w ogóle trawa, te zmiany, które wprowadziła Iga i to, w jaki sposób ten proces przebiegł, że to trochę jest pochwała pracy. Takiej bardzo systematycznej, korygowania różnych rzeczy, poszukiwania rozwoju. I ten sukces, ten wynik napawa nas ogromną radością i dumą. Jakby zazwyczaj jestem raczej bardziej oszczędna w słowach, ale no taka jest prawda. Bardzo nas to ucieszyło. Właśnie dlatego, jak bardzo ten Wimbledon, ta trawa, bo pod Hamburg to też był świetny turniej, pokazał, w którą stronę zmierzać, co warto przeformułować, co jest prawdziwym celem. A mówię tutaj o takim nieustającym koncentrowaniu się na tym, żeby być coraz lepszą tenisistką, żeby poszerzać swój arsenał, że wiesz, to stare powiedzenie Małysza, tak, w wywiadzie, zdanie, no jakby nie wiem, czy wygram turniej z czterech skoczni, chcę oddać 2 równe, dalekie skoki, więc to skupienie na procesie tak zwane, a nie na efektach, po prostu przyniosło nam owoce. Więc jasne, że usiedliśmy sobie po tym Wimbledonie i mówimy, kto by, dokładnie to, co powiedziałeś, kto by rok temu powiedział, że to będzie właśnie trawa. Sama Iga mówiła o tym, że to jest takie odległe marzenie, ten karierowy szlem, o którym mówiła kiedyś, bo ten Wimbledon się wydawał zawsze taki odległy. A jednak. To był taki scenariusz, czy to jest nawet taki scenariusz, którego myślę nikt by wcześniej nie wymyślił. Żadne tęgie głowy, bo jakby mi ktoś powiedział rok temu po wygranym przez Igę Rolandzie, że kolejnym turniejem, który wygra, będzie zwycięstwo na Wimbledonie w 2025 roku, czyli ponad rok, w zasadzie ponad rok nie zagra w finale, w życiu bym w to nie uwierzył. Więc chciałem cię zapytać o to. Najpierw chciałem się odnieść do jednej rzeczy, którą powiedziałaś w jednym wywiadzie. Pracujemy nad tym, żeby Iga przystąpiła do rywalizacji z poczuciem wolności. Chciałbym się trochę w to zagłębić. Chciałbym, żebyś jakby przedstawiła naszym słuchaczom, co dokładnie miałaś na myśli, co to znaczy właśnie z tym poczuciem wolności. To znaczy, że sport dla każdego właściwie, jeszcze inaczej. My ewolucyjnie jesteśmy wszyscy tak skonstruowani, że chcemy być coraz lepsi. Chcieliśmy coraz lepiej polować, chcemy stworzyć coraz lepsze społeczeństwa, chcemy coraz lepiej pracować i sportowcy chcą coraz lepiej grać, biegać, pływać. Tenisiści chcą coraz lepiej grać. Przez to, czy z powodu między innymi tego, jak wygląda rywalizacja w tenisie szczególnie, może do tego przejdziemy, nie wiem, o intensywność kalendarza chodzi tutaj między innymi, tak, częstość startów, system punktowania, rankingi, jak to wszystko wygląda, to dążenie do doskonałości, zresztą to w ogóle jest taki paradygmat w psychologii, przeradza się w dążenie do perfekcji bardzo często. O perfekcjonizmie mówimy coraz częściej, odmieniamy go przez wszystkie przypadki w różnych obszarach życia. Powoduje, że zaczynamy nawigować w stronę tego, że albo coś jesteśmy winni, albo coś chcemy udowadniać, albo mamy wrażenie, że mamy jakiś obowiązek, aby coś konkretnego zrobić, osiągnąć. Odwdzięczyć się komuś. Na przykład, albo właśnie... Timowi na przykład. Na przykład, albo nie wiem, społeczeństwu, które mówi, wybitą. że to jest duma narodowa i ktoś jest dobrem narodowym. To wszystko to takie kamyki, które wpadają do plecaka, który ten sportowiec niesie i ostatecznie to od niego zależy i to z jednej strony jest piękno sportu, a z drugiej strony jego przekleństwa. Już tym bardziej dla kogoś, kto wiecie, dysponuje, no nie ukrywajmy, bardzo dużym potencjałem. Dla sportowca, który dysponuje bardzo dużym potencjałem. Te kamyki zbierają, ten plecak staje się coraz cięższy. I tak jak wspomniałam właśnie, to do tego sportowca ostatecznie należy odpowiedzialność, praca nad tym, żeby umieć coś powyjmować, coś poukładać, coś przeformułować, coś pozmieniać. Ale takiego plecaka, Daria, nie ma każda osoba publiczna, rozpoznawalna, w sensie Oczywiście. politycy. Pewnie. Jakby nie, bo to nie jest jakby stricte domena tenisistów, czy to nie jest coś zarezerwowane wyłącznie dla Igi, dla Alcaraza, dla Sinnera i dla wszystkich innych mistrzów, tylko chyba bycie na szczycie w jakiejkolwiek dziedzinie, no to są konsekwencje bycia na takim globalnym szczycie. Absolutnie tak. No dobrze, czyli to poczucie wolności chodziło o to, żeby przekierować jakby myśli na to, na co mamy wpływ konkretnie
Tak, na swoje cele. Swoje nie? cele i uciec od tych wszystkich oczekiwań, tego udowadniania. Ja jestem przeciwniczką chyba takiego mówienia, że można albo zdjąć presję, albo że można uciec od oczekiwań, albo uciec od obciążeń. W psychologii jest takie pojęcie, bardzo zaczyna ono być eksplorowane mocno w mojej dziedzinie, które się nazywa environmental mastery. Polega ono, czy chodzi w tym o trochę takie opanowanie środowiska, które mamy wokół siebie. W ogóle co ciekawe, to psychologowie mówią, że to opanowanie środowiska, to environmental mastery jest jednym z 6 filarów dobrostanu. Że jakby te umiejętności są potrzebne wręcz do tego, żeby się dzisiaj w życiu ze sobą dobrze czuć. I chodzi w tym o wykorzystanie jakichś zasobów, które my mamy, różnych, strategii, narzędzi, myśli właśnie, to co powiedziałaś o przekierowywaniu, przekonań, kontroli emocji i tak dalej, tak, żeby nie szukać komfortu, wygody, właśnie od czegoś uciekać, tylko żeby być gotowym na to, co to życie w nas rzuci i być w stanie sobie z tym poradzić. Wim powiedział po Wimbledonie, że ciężko jest mu wskazać jedną rzecz, którą Iga jakby coś się zmieniło takiego, jakby wiesz, na zasadzie, że nagle nie zaczęła grać serwis volley, po prostu wygrała tym tenisem, który posiadała. I czy ty jesteś w stanie wskazać jakby jeden taki element, który rzeczywiście był kluczowy w tym turnieju? Czy to było, ja patrząc z boku, pewnie kibice, którzy patrzyli z boku, myślę, że większość ludzi, z którymi rozmawiałem, zgadzała się ze mną i z moją jakby myślą, że po prostu Iga uwierzyła w to, że najprościej rzecz biorąc, że ona na tej trawie, z tym co ma, z tym tenisem, który posiada, biorąc pod uwagę różne okoliczności, które sprzyjały w tym turnieju, może na tej trawie też wygrywać. Nie wiedziałem, w ogóle nie wierzyłem, że aż tak przekonujący sposób, ale jakby z mojej perspektywy trochę to wyglądało, znając historię, widząc mecze Igi w poprzednich latach, pamiętam mecz z Cornet, z Putincewą, pamiętam fajny turniej i tą przegraną ze Svitoliną po bardzo fajnie rozegranym meczu z Bencic. Tak. Ale często gdzieś tam tak można było odnieść wrażenie, że brakowało tej takiej wiary, przekonania, że na tej nawierzchni ja też mogę dobrze grać, że mogę być skuteczna. A w tym roku z mojej perspektywy, osoby, która była blisko tych meczy, te mecze oglądała później, trochę to się zmieniło. Tak jakby to właśnie, kurde, ja też mogę tam grać, wygrywać. Tak, z jednej strony tak. Może zacznę od tego, że nie jestem w stanie wskazać jednego czynnika, bo było ich kilka. I one się poskładały, Iga je poskładała, my je poskładaliśmy w taką całość, która sprawiła, że była w stanie lepiej wykorzystywać te swoje możliwe dostępne zasoby i narzędzia. Trawa. Tak, w przeszłości trawa była bohaterką rozważań i dyskusji o tym, że jest to nawierzchnia, na której jest ciężko, bo takie czy inne czynniki, czy to związane z chwytem, czy to poruszaniem, czy to kozłem i innymi aspektami mogą uniemożliwić, tak jak mówiłam, to marzenie było bardzo odległe dla samej Igi. Ale w tym roku to nie tyle chodziło o to, nie taki był mój zamysł, żeby rozmawiać dalej o trawie, tylko zmieniać sposób rozmowy o tej nawierzchni. Tylko żeby wyłączyć trochę to na chwilę chociaż poza nawias. Niezależnie od warunków, niezależnie od przeciwniczki, która jest ci potrzebna tylko do tego, żebyś wiedział, jaki jest styl gry i co masz zrobić taktycznie. Świadomość, budowanie świadomości, siły, poczucia skuteczności, pewności, że niezależnie od nawierzchni, niezależnie od kortu, ja mogę sobie poradzić, ja mogę wykorzystać to, co mówicie, narzędzia, które mam, którymi dysponuję, ja mogę usprawnić pewne swoje narzędzia, żeby były trochę supermocami. I zaprzestanie myślenia o tej trawie i odmieniania tego słowa przez wszystkie przypadki, tylko bardzo kolokwialnie mówiąc, robienie roboty, przed chwilą to powiedziałam, po to, żeby nieustająco dążyć do tego, żeby być lepszą tenisistką. Myślę, że to jest takie z jednej strony uproszczenie, a z drugiej strony spowodowało właśnie przekierowanie, też ułatwiło może Idze przekierowanie tych myśli, przekonań na te tory, które są wartościowe. A po tej mączce, która pewnie miała w sobie nieodłącznie spore oczekiwania, nie tylko obserwatorów, ale pewnie też was i samej Igi, jakby doszło do jakiej... Znaczy, czy moment w kalendarzu, w którym był ten Wimbledon rozgrywany, miał tutaj, myślisz, znaczenie, Nie. że jakieś magiczne oczyszczenie po tych wysokich oczekiwaniach, po poszukiwaniu tytułów, finałów na tej mączce, na której przecież Iga tak często wygrywała,
czy to później gdzieś spadło i ta perspektywa się zmieniła, czy myślisz, że to nie ma żadnego znaczenia? Trochę tak, bo oczywiście, że te oczekiwania po wygraniu tego Mediterranean Swing w zeszłym roku były wysokie, ale znowu one będą. Ta presja zawsze będzie, te oczekiwania zawsze będą. Też moją intencją jest znowu nie czekanie na luki w kalendarzu, kiedy będzie tego mniej, to wtedy będziemy dobrze grać, tylko praca z tym, co jest, po to, żeby móc w każdych warunkach grać ten przysłowiowy swój tenis. Ale był moment kluczowy po Rzymie. To znaczy moment, w którym odbyliśmy parę rozmów bardzo takich intensywnych, długich, w całym zespole, trudnych, o tym, co działa, co nie działa, co koniecznie trzeba poprawić, co warto jest poprawić. Sama Iga o tym mówiła, że do pewnych rzeczy ją kilka tygodni namawialiśmy, niekoniecznie ze swoim uporem była w tamtym momencie gotowa. Co konkretnie? Tak ogólnie, bez Wiesz co, zagłębiania się. o tym cofnięciu się na returnie Pozycja to mówiła, do prawda? returnu. To mówiła sama, więc pozycja do returnu. Ale trochę nastawienie, tak jakby w pewnym momencie większego dystansu nabrała, bo była wiemy, spokojna. że tu wszystko zaczyna się jakby od nastawienia, od głowy, tak? Później możemy rozmawiać o forehandzie, o backhandzie. Generalnie wszystko musi, żeby, ja uważam, nie wiem, czy się zgodzisz, może nie, żeby odnieść ten sukces, wszystkie czynniki muszą się złożyć. No Musi być i pewnie. przygotowanie fizyczne, i psychiczne, i taktyczno-techniczne, ale momentami brakowało Igi tego nastawienia takiego, no, frustrowała się szybko, gdzieś tam jakby to też jest w pewien sposób, uważam, naturalne, bo po tych 3 latach, które ona miała, też o tym tutaj w tym studiu wielokrotnie mówiłem, że taka też jest kolej rzeczy. Gra na poziomie półfinałów, to przecież dalej jest bardzo dobre granie, ale było widać takie właśnie momenty, których wcześniej nie oglądaliśmy. Czy to nastawienie właśnie troszeczkę się po Rzymie zmieniło, bo uważam, że Paryż był takim momentem, w którym Iga odbiła paradoksalnie półfinał. Ja uważam, że to był dobry turniej. Bardzo dobry turniej. W ogóle treningi biorąc pod przed uwagę Paryżem, okoliczności. trening Stabilo, O, trening właśnie. z zawodnikiem Piotrka Sierzputowskiego, gdzie też było sporo zabawy i sporo śmiechu, bo tam grali w Rapido. Znacie Rapido? Nie. Nie? To pana wam powiem, bo, że mnie poplątała na antenie zasad. Na korcie Filipa Chatrier. Tam było mnóstwo takiej pracy do zajazdu, bardzo intensywnej. Właśnie to powiedziałam przed chwilą o tym przeformułowaniu najważniejszym, że nie trawa, mączka, trawa. Skupienie na wynikach, na tym, aby osiągać, bo powinnam, bo należy, albo koncentrowanie się Bo po prostu wygrywałam na tu efekcie, przy zawsze, na bo tu przykład, jestem versus faworytką. skupienie się na nieustannym rozwoju, doskonaleniu i dojrzewaniu jako sportowiec, jako tenisistka, bo tych kilka tygodni to była też taka solidna lekcja dojrzałości. Mówiłaś o rozmowach w teamie. My będziemy forsować drzwi, być może nie wszystkie wyważymy tutaj, ale jak to się odbywa? Wy wszyscy jako grupa się spotykacie? To znaczy ty, Wim, Maciek, Ryszczuk, siadacie? Czy to są jakieś posiadówki indywidualne, czy jednak to jest praca grupowa, siadacie przy jednym stole i każdy coś tam wrzuca do tego worka? Jedno i drugie. Nie ma schematu, nie ma jednego protokołu. Wychodzimy na pewno zawsze od tego, czego potrzebuje Iga. No jakby z kim czuję, że chcę w pierwszej kolejności na przykład porozmawiać, jakie to są tematy. Często ja decyduję na przykład, że proszę ją, że chcę na przykład, żeby ktoś dołączył. Po Rzymie rozmawialiśmy wszyscy, bardzo długo, bezpośrednio po meczu, właściwie tuż po zejściu z kortu. Mieliśmy taką dosyć burzliwą rozmowę. Nie burzliwą dlatego, że był tam konflikt, tylko dlatego, że było dużo emocji w związku z tym meczem, co zresztą było widać też przecież na korcie, nie jest to żadna tajemnica. I w zależności po prostu tak naprawdę od sytuacji te rozmowy różnie się toczą. Czasami w podgrupach, czasami nie. Często też jest tak, wspomniałeś o nowym trenerze i o zmianie języka. To jest gigantyczny temat. Bardzo niedoceniane, uważam też bardzo często, jak sportowcy zaczynają pracę w obcym języku. Natomiast często też jest tak, że nawet po rozmowach z Wimem, ja na przykład jeszcze jestem w kontakcie z Wimem i sobie sprawdzamy, czy z poziomu komunikacji Iga złapała to, co on chciał przekazać, na przykład z poziomu intencji, czy nie, więc nie dam takiego protokołu, nie? Jak te rozmowy wyglądają. A jak przygotowujecie się do meczu? Wiadomo, trener, taktyka, technika, swoje jakieś tam założenia pod konkretną rywalkę. Robicie to jako team razem, czy robicie to indywidualnie? Najpierw trener, później, nie wiem, ty jako psycholog. Wiadomo, pewnie Maciek już tam swoich, to co ma zrobić, to zrobił, ale pewnie wy jako trener prowadzący i psycholog chyba przed meczem jakby najbardziej
przygotowujecie zawodniczkę, tak bym powiedział, do tej rywalizacji bezpośredniej? Wygląda to tak, że WIM prowadzi taką odprawę z Igą, tam jest też sporo wideo, trochę schematów, oni rozmawiają o tym konkretnym planie na dany mecz. Potem często sobie sprawdzamy właśnie z WIM-em, co Iga złapała, bo ja ją dopytuję na przykład, ty jak uważasz, co było, i sobie patrzymy, na co kładzie sama w takim odbiorze tego komunikatu nacisk, co jest dla niej najważniejsze. Jeżeli coś mi zgrzyta na przykład, to wtedy podpytuję WIM-a, weryfikujemy to sobie, uzupełniamy bardzo często, czyli jakby staram się też pilnować komunikacji. Jeżeli chodzi... To się u nas, w mojej pracy to się troszkę zmienia. Kiedyś z Igą więcej rozmawiałam, teraz przygotowuję jej więcej notatek, do których może sobie spojrzeć. Ma w telefonie Słynny, na przykład tuż przed albo zeszyt meczem. słynny na korcie. Zeszycie, tak. Tam w zeszycie są kolory, jest to wszystko podkreślane, tam dużo się dzieje w nim. No to Ja bym się nie jak odnalazła. jak tutaj u Bardzo ciebie. podobnie, tak. Tylko w tenisa nie potrafię grać. No, chyba nie jest tak źle. I co? I No to czasami fizycznie. w zależności od przeciwniczki, no bo są takie zawodniczki, gdzie rzeczywiście może mam troszkę więcej do powiedzenia na temat tego, na co zwracamy uwagę, na co nie. Nie wiem, że któraś z zawodniczek się spieszy na przykład do serwisu, albo któraś, mamy takie przecież zawodniczki w turze, dużo, nie wiem, gestykuluje, okazuje emocji, zachowuje się tak czy inaczej, więc kładę wtedy nacisk na przykład na zawężania pole koncentracji, żeby robić to, tamto, albo nie wiem, jest mecz typu finał Wimbledonu i rozmawiamy sobie właśnie o tym, jak z takiego poziomu narzędzi, z czego korzystać najbardziej, na co położyć nacisk. A że ja z Igą pracuję bardzo długo, no to nasz kod i język to jest po prostu tylko po jednej nutce, pach, pach. Rozumiemy się, płynnie, nie trzeba. Dużo tej wiedzy ucieka regularnie, Nie. bo mówisz o tym sprawdzaniu tego, nie chcę powiedzieć, co do Igi dotarło, no bo dociera wszystko, ale część rzeczy może tam zostać w głowie, część może zostać zinterpretowana inaczej, a część w emocjach może uciec już podczas meczu. Znaczy, słuchajcie, to się dzieje w ogóle bardzo często. Zawodniczki mają plan, mecz toczy się swoim rytmem, gra czasami się tak, jak pozwala przeciwnik, albo nie wiem, warunki atmosferyczne i przecież... Adaptacja. sztuka Dokładnie. adaptacji, Flexibility tak Mhm. zwane, no to jest wielka i bardzo ważna kompetencja. Więc czasami ucieka, jasne, życie. A te wskazówki, które przekazujecie, czy to są bardziej rzeczy rozbudowane, czy bardziej taki przekaz prosty? Ja zawsze się spotykałem, mówiąc szczerze, z takim przekazem prostym właśnie na zasadzie, że jakby emocji później z tego punktu widzenia jakby już meczowego, sporo rzeczy gdzieś tam dziewczynom jednak ucieka. Kilka konkretnych wskazówek na zasadzie i tego się pilnujemy, poparte to jest jakąś notatką w zeszycie ewentualnie, żeby się do tego odnieść, czy to jest jakieś szersze wchodzenie jakby w mecz, przeciwniczkę, Bardzo to co będzie się proste. działo. Bardzo proste komunikaty. Zresztą jest takie powiedzenie, że im wyżej rywalizujesz w sporcie, tym częściej proste rzeczy działają, decydują, więc tego się trzymamy zdecydowanie. Chyba że Iga gra po raz pierwszy z jakąś zawodniczką, to bardzo Której często nie zna. wtedy chcę po prostu popatrzeć, zobaczyć, jak ta zawodniczka gra, pooglądać może troszkę. A że co do zasady tenisa nie ogląda za dużo, to czasami potrzebuje. I to jest- trochę Pewnie jak większość tenisistów. Znaczy szczerze z perspektywy Igi to pewnie nie jest, to jest mniejszy problem, natomiast jest to problem z perspektywy niżej notowanych zawodników. Ja się notorycznie spotykam, tak. jak każdym w zawodnikiem, wielu z sportach. którym gram, trenuję, pracuję, pytam się, oglądałeś nie wiem, mecz, a oglądasz tenis ogólnie? No nie, mało. Ostatnio mi zawodniczka powiedziała, będąca na poziomie powiedzmy 200 WTA, że ona to nie ogląda, bo jak ona odpada z turnieju, to ona się denerwuje i nie ogląda. Mhm. Mówię, a nie myślałaś o tym, że jakby to jest narzędzie do tego, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby podpatrywać najlepszych. No nie do końca tak na to ludzie spoglądają. Ale, A Sinner ogląda ale- wszystkie mecze Alcaraza. Ale prawda? Alcaraza. Ale dlaczego? Ale dlaczego? To jest, pamiętacie, spotkaliśmy się w Radomiu i siedzieliśmy na jakiejś kawie i zaczęliśmy rozmawiać o sporcie i nam się pojawiały cały czas tematy. Bo jesteśmy jeszcze takim pokoleniem, które zostało wychowane w dużej pasji do sportu. Dzisiaj rodzice, którzy zachęcają dzieci do uprawiania sportu, niestety bardzo często wiedzeni, szczególnie w niektórych dyscyplinach sportu, trochę taką obietnicą sukcesu i tym, co widać w przypadku mistrzów, wymuszają trochę, czy prowadzą w stronę trenerzy, niestety czasami też w stronę wczesnej specjalizacji i profesjonalizacji. I bardzo często zdarza się, że ta pasja gdzieś tam ucieka albo nie zostaje wykształcona i to potem niestety ma ze sobą zresztą bardzo różne konsekwencje. Pewnie jest to temat na zupełnie inną rozmowę. Znaczy, to jest
Pawłowicz o tym to mówił, właśnie, słuchajcie, to chciałem czy powiedzieć, że To to nie jest... wyłapałam, tak? Mówił o Mówił, tym? że W wczesna... kontekście Zwieriewa, właśnie Żaber, przede wszystkim tego wywiadu, tej konferencji prasowej Zwieriewa na Wimbledonie, który mówił o Deminał tym też. wypaleniu. Tak, i właśnie odnosił się dokładnie o tym, co Wczesna powiedziałaś. specjalizacja. Wczesna Profesjonalizacja. profesjonalizacja, jakby nacisk na wynik, menadżerowie, pieniądze, sukces i koniec końców, wiesz, jesteś nieszczęśliwym człowiekiem w wieku, masz w zasadzie wszystko, ale no jakby pieniądz i sukces to nie wszystko, tak? No trzeba być najważniejsze, żeby jednak w tym życiu być szczęśliwym. Daria, jak się zmieniała, czy zmieniała się twoja praca z Igą, począwszy od tego, kiedy do teamu dołączyłaś i wraz jakby z rozwojem kariery Igi, czy ta twoja rola w teamie się w jakimś stopniu, praca w jakimś stopniu się zmieniała wraz z tym ogromnym sukcesem, Jasne. który Iga osiągnęła? Oczywiście. Zaczynaliśmy, pamiętam, mieliśmy nie rozmawiać o początkach, bo to już było poruszone milion razy, ale no pamiętam mój pierwszy, w ogóle Słynną poznając... Praga to w ogóle... Praga to jest... Coaching, który przeszedł do historii. Coaching to jedno, ale wy pamiętacie te czasy, kiedy Iga przewracała się o własne nogi na meczach, jak była bardzo zestresowana z tą Muchową. I potem zeszła z tego meczu i mówi, co to jest za zawodniczka? Ja jej w ogóle nie znam. Gdzie oni ją trzymali, tą Muchową? Ja pamiętam, jak płakała po Wimbledonie, tym pierwszym, który grała, przegrała z Golubić pod szatnią, że ona tak nie chce grać, że ona to tak nie będzie, to tak nie może wyglądać. Tak, tak. Wracając, kiedy zaczynałam pierwszy turniej, wiesz, Budapeszt albo wspomniana Praga, to były absolutne początki też a propos profesjonalizacji całego tego systemu i całego tego procesu. To znaczy nie mówię, że nie mam na myśli aspektu sportowego, bo ogromne wsparcie trenera Piotrka Siszputowskiego, Joli Rusin-Krzepoty i całą pracę gigantyczną Iga robiła, wykonywali od lat przecież, no ale dopiero z czasem, kiedy ja pamiętam ostatniego gema na Roland Garros 2020, kiedy siedziałam w boksie i mówię, no to teraz się dopiero zacznie. I rzeczywiście zarządzanie sukcesem, budowanie struktury, aspektu biznesowego, opieki menadżerów, dalej opieki prawnej, księgowej, zarządzanie finansami osobistymi, rozliczenia, podatki, To wszystko spadło wizerunek. trochę na ciebie. No bo Albo bardziej niż przyjęliśmy trochę taki system, w którym trochę właśnie jak wiecie, w organizacjach biznesowych musi być albo dział, albo człowiek, który stara się wesprzeć budowę relacji, ich dynamikę i komunikację. Żeby wszystkie te piony i wszystkie te obszary były ze sobą spójne, żeby wszyscy dobrze się rozumieli, także się dobrze ze sobą czuli, jasne, no bo wyobraźcie sobie sytuację ze wspomnianym przez ciebie zawieszeniem i to, że byliśmy przez 3 miesiące tak naprawdę w stanie takiej permanentnej interwencji kryzysowej. I ja jestem bardzo dumna z tego, jak zespół wtedy działał, cały zespół sportowy, bo oczywiście to jest fundament cały czas mojej pracy, ale też cała ta część organizacyjna i zaplecze. Więc ta praca także pod tym względem się zmieniała. Oczywiście praca z samą Igą w miarę dojrzewania, w miarę właśnie zarządzania sukcesem, w miarę, pamiętajmy, tego, że z nastolatki stawała się coraz silniejszą, niezależną kobietą, dorosłą osobą. Cała praca związana z tak naprawdę przeformułowywaniem chociażby właśnie celów. Twoim celem jest wygranie szlema. Twoim celem jest bycie numerem 1, zostanie numerem 1. Potem jesteś tam 120 tygodni, no i co? Co dalej? I co dalej? Jak utrzymać to, bo to też... Przeformułowywanie pasji właśnie. No, zadałeś takie pytanie, myślę, że jest to temat rzeka. Odpowiadając najkrócej, no tak, ta praca się w ogóle nieustająco zmienia. Dlatego w ogóle praca w performance psychology dzisiaj w sporcie trwa długo. To nie jest proces psychoterapeutyczny, w ogóle nie jest z wielu innych względów, ale to nie jest proces, w którym mamy jeden cel, przychodzimy, realizujemy ten cel, pracujemy na przykład rok, budujemy zasoby, idziemy dalej we własne strony. Bo to żyje, to jest absolutnie proces, który się bardzo dynamicznie zmienia, szczególnie w dzisiejszym świecie. Czyli zgodzisz się ze mną, że jesteś też taką troszeczkę przewodniczką dla Igi, jeżeli chodzi o życie, to wprowadzanie ją właśnie to, o czym powiedziałaś, bo tak to też jest przez wielu odbierane. Jesteś psychologiem, jesteś członkiem drużyny, teamu, który osiąga bardzo duże sukcesy, ale też jesteś osobą, która przeprowadza Igę przez te teraz już bardziej znane, ale na początku nieznane rejony, rewiry.
I przez którą przechodzi bardzo wiele procesów, jak sama mówisz, więc tak naprawdę, tak mi się wydaje, dodając do tego, co mówi Dawid, że mówienie o Darii Abramowicz tylko jako o psychologu sportowym nie jest do końca W przypadku Igi. prawdą w Wiecie, przypadku waszej pracy. kiedyś rozmawiałam z moim kolegą po fachu, pracującym w Stanach i rozmawialiśmy o jego zawodniku, który też osiągnął taki dosyć nagły sukces i o tym, jak potem pracowali i powiedział mi, że Kolej. wiesz, jaką zrobiłem pierwszą rzecz? No, pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to zaprowadziłem go do doradcy finansowego. Ale to są bardzo paradoksalnie bardzo ważne Oczywiście, rzeczy, żeby... bo poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji to jest pojęcie, które odmieniamy przez wszystkie przypadki w pracy z absolutnie każdym sportowcem. I jeżeli zawodnik, zawodniczka tego nie ma, nie czuje się stabilnie, nie czuje, że ma fundament, nie czuje, że to życie jest ułożone na tyle, żeby móc w tym dyskomforcie związanym z treningiem, z rywalizacją, powiedzieliśmy sobie o tej presji, oczekiwaniach, które zawsze będą, żeby tam funkcjonować, żeby tam mieć energię na to, żeby się z tym mierzyć, no to ten fundament jest absolutnym kluczem, prawda? Więc nie wiem, czy nazwałabym się w taki sposób, natomiast ja po prostu jestem absolutnie przekonana, że nie ma performance psychology dzisiaj bez holistycznego, szerokiego spojrzenia na dobrostan, na całościowe funkcjonowanie sportowca i na budowanie zasobów we wszystkich obszarach po prostu. A to ja zapytam trochę inaczej. Dlaczego niektórzy ludzie z tej dziedziny, którą ty się zajmujesz, tego nie rozumieją? To znaczy, dlaczego te opinie na temat, wiesz, przekraczania granic, czy to jest w porządku, czy nie w porządku, kodeksów różnych i tak dalej, jakby dlaczego jest tyle niezrozumienia, różnych komentarzy, jakby nie tyle patrzących wyłącznie przez pryzmat wyniku, ale także przez pryzmat wykonywania tej sztuki, czy jakiejś, wiesz, techniki jej wykonywania, tak bym powiedział. Po pierwsze dlatego, że mamy trochę... Zakładamy filtr patrzenia na psychologię sportową, psychologię wykonania przez pryzmat psychoterapii. I też gdzieś już powiedziałam, że to Tak. nie jest proces psychoterapeutyczny, to nie jest relacja psychoterapeutyczna, to ta praca wygląda inaczej. Po drugie, myślę, że bardzo ważnym czynnikiem jest to, że nikt w ten sposób po prostu nie pracował i rozumiem, że nie ma też benchmarku. Mhm. Że nie ma do czego się odnieść. Iga, dzisiaj też już jest więcej zawodników, którzy albo współpracują z psychologami. A masz takich zawodników, którzy widzisz tam zawodniczki, którzy w tak dużym wymiarze też korzystają właśnie z psychologa? Tak, ale wiecie, co się jeszcze dzieje i to widać też w ogóle w różnych sportach, że te role rozbudowane takie, o których sobie dzisiaj mówimy, na przykład też przyjmują trenerzy, którzy się nie nazywają na przykład już tylko trenerami przygotowania motorycznego, załóżmy, tylko są performance coaches. I na przykład w Formule 1 każdy z kierowców ma performance coach, który naprawdę ma takie bardzo szerokie kompetencje. Tu pewnie moglibyśmy odbyć dyskusję na temat tego, na ile oni skutecznie z kolei mogą realizować te kompetencje związane z obszarem zdrowia psychicznego właśnie, prawda? Bardzo często fizjoterapeuci też wspierają w ten sposób zawodników. To nawet w naturze się zaczyna dziać. Właśnie trenerzy przygotowania motorycznego, którzy też dotykają trochę takich wątków. Ja widzę na przykład hitting partnerów, którzy czasami przyjmują takie role, w których też starają się wspierać zawodnika czy zawodniczkę w bardziej takich, nie wiem, organizacyjnych nawet kwestiach czasami. Odnosząc się jeszcze do tego, o co zapytałeś, myślę, że no właśnie brak tego benchmarku, mieszanie z psychoterapią, to są chyba takie filtry, które na to wpływają. No Ja i myślę, że też to, co powiedziałaś, że nie było do tej pory w zasadzie tego. Tego nie było. Też jakby Tego nie było. nikt Psycholog- nie był w tym miejscu, na tym poziomie w Polsce nawet. No Więc tak, ale nawet, wiesz, Daria, wychodząc poza Nie, no Polskę, kwestia patrząc na jest tenis, jeszcze jedna rzecz. Kwestia jest tego typu, że wiele osób jakby kojarzy psychologa jako osobę będącą w cieniu zawodnika. I to też jest wiele takich, jak słyszę jakieś tam właśnie opinie na ten temat, no ale przecież psycholog powinien być w cieniu zawodnika. Znaczy, ja bym marzyła, tylko nie w tym przypadku. nie położę się w leżeniu tyłem w boksie podczas meczu. No i nie, niestety bardziej wiesz o co, będzie wiesz, mnie tam bardziej widać, chodzi no. o to, mówiłaś sama, że 270 dni w roku spędzasz z Igą. Wiadomo, że no, w sensie takim w mniejszym wymiarze chyba o to chodzi ludziom, nie? Że jakby nie psycholog w rozumowaniu wielu nie jest zawodnikowi potrzebny aż tak dużo. No tak upraszczając, wiadomo, że to jest kwestia indywidualna, wiadomo, że za tym idzie wynik, za tym tworzycie jakby zespół, który no, odniósł spektakularne sukcesy. No, pogadamy sobie o tych latach, tych 3 fenomenalnych latach.
ale o to się bardziej rozchodzi, nie? Że to jest takie przyjęte bardziej, że psycholog powinien być w cieniu. I jak ty na to spoglądasz? Że znowu, patrząc z poziomu klinicznego, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli jesteśmy w performance psychology, jesteśmy w psychologii sportowej, zawodnik decyduje o tym, jak konstruuje swój zespół, nad czym chce pracować, w jakim wymiarze. Zespół decyduje o tym właśnie na przykład, że rozszerzamy taką pracę na, nie wiem, sztab sportowy, sztab organizacyjny, biznesowy, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. W związku z tym tak budujemy ten proces. No jakby IGA jest rdzeniem, wokół którego my krążymy. Właściwie nawet było takich momentów parę, kiedy nawet się rozrzedzamy trochę częstotliwość. Teraz też nie lecę do Montrealu. Jestem z wami tutaj dzisiaj, już poleciała do Montrealu. Nie było mnie tam, nie wiem, w Bad Homburg. Ale też przydarzały się nam po drodze różne takie rzeczy, różne wydarzenia, które bardzo zmieniały bieg kariery IGI. I okazywało się, że jest jednak kolejny obszar, że otwiera się kolejne pudełko, w którym warto popracować, w którym jest taka potrzeba. Ja myślę, że jak spojrzymy sobie ostatecznie na perspektywę i na oś czasu, to całkiem nieźle ten proces wychodzi. Wynikiem się bronicie, wiadomo, że to w ogóle nie ma jakby tutaj co podważać i próbować podważać. A ja zapytam inaczej. Są osoby w świecie tenisa, bo my też nie wszystkich znamy, nie wszystkich obserwujemy. Natomiast są osoby w świecie tenisa, które już próbują to kopiować, bo mówimy o jakimś pionierskim, powiedzmy, podejściu bogatych rodziców, którzy są w stanie zbudować sztab na Dawid, wzór. nie mówię o 10 latach czy o turze 12, mówimy. tylko mówimy o turze zawodowym, bo jeżeli coś działa, Ale funkcjonuje... wśród Polaków pytasz? Nie Ogólnie. Polaków. Ogólnie. Jakby Iga Świątek No, wykracza poza Polskę, właśnie. więc czy są w turze teamy, które próbują też w ten sposób podchodzić do tej pracy? Bo ja też rozumiem to, tak na marginesie, że taka multitaskowość, nie wiem, czy to jest dobre słowo, też musi być w cenie, no bo wy podróżujecie. Nikt nie będzie brał 50 osób, każdego z wąską specjalizacją, bo trzeba je przewieźć, przenocować, wykarmić, zapłacić pensję. To są sprawy też masz oczywiste. komunikacja, relacje, dynamika. Głuchy telefon się robi wtedy. Oczywiście, to też jest wyzwanie. Ewidentnie widać taką tendencję, że zespoły sportowe stricte sportowe, zaczynają też być bardziej jakby obecne, trochę wspierać zawodników w tych aspektach związanych właściwie nie wiem nawet, jak to nazwać, bo nie chciałabym, żebyśmy teraz mieli taką tezę, że to znaczy, że team sportowy też jest teamem menedżerskim. Nie. To są kompetencje, które są rozdzielone. Ja nadal pracuję w obszarze, tak jak powiedziałam, komunikacji, budowania relacji między tymi wszystkimi pionami, takiego dbania o to, żeby przepływ informacji był sprawny. To nadal są kompetencje, które są trochę na styku HR-u, psychologii biznesu i performance psychology po prostu najzwyczajniej w świecie, tylko wykraczamy po prostu poza pudełko z mityczną nazwą trening mentalny. I rzeczywiście widzę niektóre zespoły, gdzie tam performance coaches, tak, coraz bardziej się angażują, zaczynają to dostrzegać. No niewątpliwie obszar, o którym w ogóle jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy, ale taki już ściśle psychologiczny, czyli szczególnie rozwój umiejętności poznawczych, redukcja napięcia. To wszystko też widać, że się zaczyna rozwijać. Chociaż jestem zdziwiona, że chyba wolno. Moim zdaniem to jest wolno. Nie będę... Dziwny sposób na redukcję napięcia ma Sabalenka, ale to o tym sobie powiemy później, bo jak już jesteśmy przy tym, ja miałem takie wrażenie, że przed Wimbledonem widujemy się, gdzieś tam przecinamy, jestem na niektórych turniejach, dużo oglądam tych meczów. Ja z Wimbledonu pamiętam tylko twój kapelusz. No ale widzisz, przyniósł szczęście, a ja tego zdjęcia cały czas nie dostałem. Ja pamiętam, obiecałam no, już teraz dostarczę. to traci na wartości straci. Ale co chciałem powiedzieć, wydawałaś się od początku tego turnieju taka zrelaksowana, taka jakby, wiesz, z jakby trochę większym dystansem, zadowolona. Coś się wydarzyło takiego, że ja miałem wrażenie, odczucie z boku patrząc, tego spokoju u ciebie było więcej.
Nie, nic konkretnego się nie wydarzyło. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, te nasze rozmowy i ten proces, który naprawdę w bardzo dobrych torach funkcjonował, widziałam bardzo wyraźnie, jak poprawia nam się komunikacja, jak coraz bardziej spójne stają się, poziomy definicyjne, począwszy od tego, co jest mocno takie w obszarze gdzieś tam psychologii, przez to, czy kończąc na tym, co znaczy loading dla każdego na korcie i czy to na pewno wszyscy mówimy o tym samym. Bo to, no. Do góry. No. Nie, na dół. Tak jest. I wiesz, z tego się, jeżeli przychodzi trochę więcej stresu, napięcia, to z tego się potrafią robić niezłe dysputy, a czasami nawet rodzić konflikty. Więc jakby widziałam po prostu bardzo wyraźnie, jak układamy te puzzle. Że idzie ku Idzie dobremu. naprawdę ten proces w dobrą stronę. Tak. A dałoby się, jeszcze mówię o tym wątku, o tej liczbie dni spędzonych razem, bo to generalnie nie jest, myślę, że każdy w takim życiu codziennym wie, że jak z kimś się spędza dużo czasu, no to narastają jakieś konflikty, napięcia, w pewnym momencie tego powietrza brakuje. Czy na przykład wy myślicie albo myślałyście, żeby część z tej pracy wykonać zdalnie, bo mówisz, że nie na wszystkich turniejach jesteś, w przeszłości pewnie nie na wszystkich musiałaś też być i bywałaś, pewnie tak jak inni trenerzy. Tak, Każdy ma tak. tam jakieś Też u nas jakieś też staramy obowiązki. się, bo czasami nie ma Maćka, czasami nie ma... Tomek teraz Moczek został. Tak, Kacper teraz Żuk Kacper pojechał, poleciał, więc robimy to Ale zdecydowanie. da się tę robotę zrobić zdalnie, albo to, co trzeba zrobić zdalnie, no bo też równolegle współpracujesz jednak z Ewą Bajor, z Aleksandrą Mirosław, nie spędzasz z nimi tyle dni, no bo nie jest to możliwe, ale jak rozumiem, cele, które sobie gdzieś wyznaczacie, są osiągnięte. Zakładam, że tam tylu zadań nie masz, tak? No właśnie. Co w tym... Też te Czy zawodnik procesy potrzebuje są- trochę też swobody? No bo Oczywiście. potrzebuje swobody. To nie jest tak, że zawodniczka w tym przypadku cały czas codziennie musi jakąś pracę domową tam zrobić. Są też takie okresy Ale pewnie, zdarzają gdzie się... potrzebuje swobody. Zdarzają się więcej. takie okresy, kiedy na przykład więcej pracujemy sobie z WIM-em, rozmawiamy o właśnie o komunikacji, o strategii budowania procesu, czy o budowaniu relacji, a Iga, kolokwialnie mówiąc, jest pozostawiona sama sobie. Musi być. Jakby to jest znowu intencja. Zbudujemy zawodnika, wspieramy rozwój zawodnika, który ma być silny, niezależny i który ma umieć wykorzystywać wszystko to, co ma, właśnie tam, w warunkach podwyższonego napięcia, zwiększonej presji, więc nawet jeżeli ja jestem na turnieju, to przecież nie jest powiedziane, że ja jej tam szepczę do ucha 23 godziny na dobę z godziną przerwy na uzupełnienie płynów. Ale nie. Wiesz, że taki jest No rozumiem, odbiór, że jakby, tak jest. Bo sobie porozmawiamy dzisiaj o hejcie, chociaż to jest temat nieprzyjemny i powiem szczerze, nikomu, kto jest gdzieś wysoko w takiej przestrzeni, tak jak mówiliśmy, nie tylko sportowej, ja nie zazdroszczę, bo ta druga strona medalu bywa okrutna, to znaczy ludzie, komentarze, wszystko wiedzący i tak dalej. Mamy sporo trenerów tenisa teraz w Polsce. Mieliśmy selekcjonerów reprezentacji Polski. Teraz A wiecie, mamy... że Iga na konferencji nawet dostała pytanie, Słyszałem. kto jej zdaniem powinien zostać selekcjonerem. Tak, Marek to Papszu też mogła jest- powiedzieć. Słuchajcie, tak, to też jest inna sprawa, ale jest sporo takich opinii Ale w krzywdzących. tym roku ten hejt chyba już, jak już jesteśmy przy tym, chociaż ja chciałem jeszcze, bo był fajny wątek, wróćmy do tego hejtu za chwilę, bo mówiłaś o budowaniu komunikacji, zmienił się trener. Właśnie chciałem cię zapytać o to budowanie komunikacji z Wimem Fisetem versus z Tomkiem Wiktorowskim. Jak to się różni? Czym oni się może różnili z twojej perspektywy jako psychologa, jako członka tego zespołu, który dba o tą komunikację? Kiedy Iga pracowała, zacznę jeszcze od czegoś innego. Kiedy Iga pracowała z Piotrkiem, to poza całym obszarem tenisowym dowiedziała się między innymi, potrafiła sobie zdefiniować, jaki rodzaj zespołu chciałaby mieć. Mamy zawodników, którzy wolą mieć taki proces, w którym przychodzę do biura, ciachu ciach, rozmawiam z tymi ludźmi o tenisie, o sporcie, a potem idę do swojego życia. Są natomiast inni, którzy tworzą z tych zespołów... w tych zespołach sobie pewne środowisko, w miarę komfortowe, bezpieczne środowisko i budują relacje, które pozwalają przez te kilkanaście absurdalnych miesięcy na turze nie czuć się, że są w tym biurze cały czas. Który ze systemów jest lepszy? Można byłoby zapytać. No to zależy, ulubiona odpowiedź psychologów na każde pytanie, bo to zależy od osobowości, temperamentu, od ludzi, którzy są wokół, od zasobów, które są właśnie, od tego, jak budowane są te relacje, od
z mnóstwa czynników, ale pracując z Piotrkiem, Iga już wiedziała, że zależy jej na tym, żeby jej zespół składał się z takich osób, z którymi ona lubi być, lubi przebywać, z Pójść którymi na kawę, będzie pogadać o jakichś innych oczywiście rzeczach. pożartować, obejrzeć film, pośmiać się, móc używać swojego ukochanego sarkazmu, ironii i wiedzieć, że to znajdzie... Zaczerpniętego od Mai Chwalińskiej. One się tam okładają sukcesywnie, tak jest. I to wiedziała. Rozpoczynając współpracę z Tomkiem, doznała pewnego objawienia, jak inny może być też jej tenis. O tyle było łatwiej w porównaniu z rozpoczęciem współpracy z Wimem, że był tam język polski. Mówiliśmy przez chwilę o języku. Więc proces zaszedł też jakby bardzo szybko. Łatwiej się poznaje, łatwiej się buduje tą relację, Mówisz szczególnie... o Tomku. O Tomku, bo tak. swój język. I szybko też przyszły wyniki, tak? Tak, na poza marginesie. tym no jakby Tomek jest absolutnie wybitnym trenerem, doskonałym ekspertem. Jego analityczne podejście do tenisa, pełne logiki i takich prostych, upraszczających życie aspektów, na tamtym z kolei etapie pozwoliło Idze bardzo usystematyzować to, jak ona widzi swój tenis, jak go rozumie, oczywiście rozwinąć się także. Rozpoczynając współpracę z Wimem, tak, z perspektywy tych kilku miesięcy uważam, że zmiana języka jest bardzo dużym wyzwaniem, ale także poczucie, i tu też jest ciekawy wątek oczekiwań, że czy skoro zmieniałam trenera poprzednio, to tak szybko mi kliknęło i ja zrobiłam taki progres, to znaczy, że zawsze tak jest i zawsze tak być powinno. Mówiłam o lekcji dojrzewania. No to jest właśnie jeden z jej elementów, że proces jest różny, że wszystko się buduje we własnym rytmie, że potrzebujemy różnych narzędzi w relacjach z różnymi ludźmi czasami, bo każdy jest inny. Plus To było- okoliczności były trudniejsze. Wiecie, no też powiedzmy sobie szczerze, że Wimfiset przejmował Igę w sytuacji, kiedy no, kilka tutaj obszarów się paliło, tak? Mówię o tej sprawie dopingowej, o zawieszeniu, o emocjach, na które nie była gotowa. Pewnie nie wiedzieliście, jak reagować w pierwszym tempie, no bo jak się na to przygotować, więc no, miał trudne wejście. Ten początek dla nich, początek relacji zawodowej, no, mógł być Oczywiście, taki wyboisty. ale podobnie jak, nie wiem, w relacjach partnerskich, kiedy kończymy jedną i rozpoczynamy drugą, mamy swoje przyzwyczajenia, mamy swoje nawyki, coś robiliśmy w jakiś sposób, potem przychodzi Już skarpet nie można rzucać na środek pokoju. na przykład, Poduszko teraz. więc to porównanie ma na celu oczywiście tylko pokazanie tego, jak dużo trzeba pozmieniać, Tak. ale to też wymaga czasu, elastyczności, dystansu, cierpliwości, więc Iga sama powtarza, że ma takie poczucie, że ma dosyć dużo szczęścia do ludzi na swojej drodze. Ja myślę, że każdy z trenerów, każda z tych osób wnosi coś innego. Dziś to też wymagające zadanie. Wim już nie wprowadzi rewolucyjnych zmian w tenisie Igi, tenisistki, która No, ludzie osiągnęła... oczekiwali właśnie tego, takie A no, były ale to oczekiwania znowu i były oceny, pytanie, że przecież nie zmienił, no niczego jej nie nauczył, ale to też jest dobry jest temat, trochę o pytanie, rozumienie czy- sportu i rozumienie tak. tenisa, ale to na później może. Tylko to jest trochę o tym, czy to jest o procesie, czy to jest o tych osobach, które tak uważają, bo my też musimy czasami spojrzeć naprawdę, będąc tu w środku, na perspektywę i na to, zadać sobie pytanie, jakie informacje mają te osoby, Właśnie o tym chciałem kiedy powiedzieć. formułują takie, a nie inne opinie. Mhm. Takie, które ze szkiełka mogą Ale, jakby słuchajcie, dostać. ale tym bardziej, wiecie, jakby no po pierwsze nie możemy oczekiwać, mecze Igi ogląda kilka milionów osób. Tyle osób na co dzień nie interesuje się tenisem. To tak jak skokami narciarskimi, tak jak wszystkimi rzeczami istotnymi, wyborami. Też nie wszyscy, którzy głosują, interesują się tym na co dzień. Więc no nie możemy oczekiwać tutaj aż tak wysokiej jakości profesjonalizmu wszystkich w ocenie. Natomiast też myślę, że żeby tak wrzucić kamyczek do tenisowego ogródka, sporo jest jednak w tenisie tajemnic, to jest hermetyczne grono. Celem teamów, co też zrozumiałe, jest utrzymanie pewnych informacji w obrębie grupy, a nie wysyłanie ich na zewnątrz. Wiesz, jeżeli Tego masz Marek nie może zrozumieć. Ja staram się Nie, to w jakiś stopniu to nie jest kwestia, Dawid, ja nie mogę zrozumieć, tłumaczyć. tylko gdybym ja był w środku, to bym miał inną perspektywę, czyli Ale- perspektywę chronienia. Jestem na zewnątrz, Tak. więc mam perspektywę, chcę
poznać i dowiedzieć się jak najwięcej. No w drużynie piłkarskiej często tu powtarzamy, jest 20 kilka osób plus sztab 10-osobowy, łatwiej jest, żeby coś wypłynęło. Zawsze wiemy, kto jest kandydatem na selekcjonera, Zobacz, wiesz. wczoraj Ale jeszcze wiesz- przed ogłoszeniem nowego rządu, nowego, starego rządu, jeszcze przedwiedzieliśmy, jakie nastąpią zmiany. A u Igi Świątek nie wiemy 3 dni wcześniej, kto będzie trenerem Igi, bo jest to informacja krążąca w gronie 6-7 zaufanych osób. To też pewnie, pomijam zainteresowanie ludzi różnymi tematami, ale to też pewnie utrudnia poznanie pewnych procesów, które ułatwiłyby rzetelną ocenę, o tak powiem. Pewnie tak, ale otwierają nam się tutaj dwa wątki. Pierwszy to dyskusja, po prostu otwieram dyskusję. Czy sportowcy uprawiają sport dla siebie, czy dla innych? I czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? Myślę, że odpowiedź jest złożona, tak Tak. bym powiedział. Tak, no bo sport realizuje funkcję społeczną. Zawsze tak było, jest i będzie i jest w pewnym sensie dla ludzi. Dawanie radości ludziom, przynoszenie tych przeżyć jest też bardzo często bardzo dużym elementem motywacji, determinacji zawodników. Ale z drugiej strony ci zawodnicy, którzy byli dziećmi, którzy zaczęli uprawiać jakiś tam sport, zaczęli grać, dziećmi, które zaczęły grać w tenisa, to jest ich pasja. Fajnie, jeśli jest pasja. Praca to jest ich fundamentalny element tożsamości. Jeżeli podejdziemy i zapytamy, kim jesteś, to ta osoba najprawdopodobniej odpowie tenisistką jako pierwsze określenie na rolę społeczną, którą pełni. I w związku z tym te osoby też próbują zachować jakiś sobie swój kawałek, ten swój proces dla siebie. Z jednej strony to jest know-how, z drugiej strony to jest poczucie ich jakiegoś bezpieczeństwa, znowu stabilizacji tego, co jest moje, a co jest wystawione troszkę na widok publiczny. A trzecim elementem jest też charakter, osobowość tego zawodnika. Mamy takie zawodniczki jak... To na ile chce się podzielić. Oczywiście, jak Aryna. Jak Koko nawet tak naprawdę, gdzie same są dużo bardziej, nie wiem, aktywne, pokazują więcej swojego życia. A mamy takie, które są nieco bardziej wyciszone. Aż Barty taka była, Simona Halep chociażby, czy właśnie na przykład Iga. W innych sportach jest tak samo. Jak zestawimy sobie i wizerunki, i procesy trochę, na przykład Lindsey Vonn i Mikaeli Shiffrin w tej samej dyscyplinie sportu, w narciarstwie alpejskim, to też zobaczymy różne podejścia trochę. A myślę, że tenis właśnie z uwagi na to, jeszcze wiesz Marek, że turniej jest co tydzień, rywalizacja jest co tydzień, jednak jest to indywidualny sport, taki mocno osamotniający, to też troszkę sprzyja takiemu domykaniu. To prawda, no, dlatego ja mówię, że to zależy, gdzie Są siedzisz też jeszcze, i wtedy nie wiem, czy inaczej się na to... zgodzić, ale są też zobowiązania. Nie możesz pewnych rzeczy Oczywiście. wszystkiego powiedzieć. Są Tak, zobowiązania tak. sponsorskie, są zobowiązania Dawid, jakieś inne, ja więc... to rozumiem, natomiast... Znaczy ja rozumiem twoją pracę perspektywę. selekcjonera tylko my ci tu jakby- piłkarskiego można ocenić przez Nie pryzmat chcę. jakiegoś ustawienia, wyniku, taktyki, powołań i tak dalej. Natomiast jak nagle 2 miliony osób czy 5 ocenia pracę Wima Fiseta, nikt go nie widział na oczy. Generalnie jakby 99% osób nie widziała go na oczy, nie była na treningu, no to wiecie, to nie może być rzetelne. W sensie to może być z zasady Ale niestety ja to rozumiem. krzywdzące. Dla mnie to niestety. jest zupełnie naturalne. Tak Mhm. działa współczesny świat, także wobec dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych, tego, że pamiętacie, gdy Naomi wycofywała się z Paryża i publikowała to oświadczenie dotyczące zdrowia Tak, to psychicznego. pierwsze Pamiętacie? tak, tak. Liczba opinii, które pojawiły się i takich zdalnych diagnoz, zresztą Iga też doświadczyła wątpliwej przyjemności przeczytania o sobie, że choruje na depresję w formie diagnozy, zresztą ze strony psychologa, jeśli rozmawiamy w ogóle o nieetycznych postawach, to jest numer 1, no ale to pewnie też temat Ja na inną dostaję rozmowę. tyle maili na mój PZ-owski e-mail w sprawie Igi, ale to takie elaboraty nieraz, że jestem A naprawdę... jakie ja dostaję? No, ty pewnie dostajesz ostrzejsze, Widzę, że masz tu zakładam. tablecik, to może zaraz... Ale ja dostaję takie, wiesz, pełne troski Tak, to i prawda. wiadomości. I to takie długie, naprawdę wiadomości, takie tasiemce. Ludzie, jestem pełen podziwu, że ludzie poświęcają czas, chcą tyle czasu poświęcić w trosce o Igę. Kurczę, no tak
że człowiek mu się Znaczy zastanawia. takie serdeczne, wiesz, Tak. jakby, Tak, wiem, ja wiem. też nawet dostaję Ale słuchajcie, takie bo- maile, nie wiem jakby jakim cudem, ale takie pełne serdeczności, kobiety, mężczyźni, często starsi, no bo forma maila To w ogóle tak, jest, to jest zakrawa pewnie o to, taka to się dzieje, No bo to są tu mamy początki pełne tego. troski. Uporządkujmy, tylko to jest psychologia społeczna, to co się dzieje. To znaczy przyjmujemy tę osobę jako swoją, troszczymy się, dajemy wyraz tej trosce. Mamy dzisiaj narzędzia pod taką postacią jak napisanie jakiegoś maila, znalezienie jakiegoś kontaktu w internecie, jakby robimy to. Mamy aspekt związany właśnie z tym, że ten sportowiec na arenie daje nam jakąś radość, my żyjemy jego sukcesami, kiedy on ponosi porażkę, kiedy doznaje niepowodzenia, to wówczas też czujemy się, użyję może trochę mocnego sformułowania, mam nadzieję, że nie będzie nagłówek tego odcinka, ale trochę tacy okradani z tych naszych pozytywnych doświadczeń i gdzie są te nasze emocje, skoro ta osoba należy do nas i ona tę funkcję społeczną realizuje. No i to jest taki, to się niestety we współczesnym świecie troszeczkę rozpędza. Przez to oczywiście, że mamy z takich czy innych powodów chociażby tendencję do właśnie, zażartowałam z nagłówka, do clickbaitów, czy do różnych innych praktyk, które powodują, że może nie ma tyle merytorycznej dyskusji, ile mogłoby być, ale to zasięgi zostawmy. są duże. Tak, Niesie się. więc są to czynniki, które wpływają właśnie na to, że mamy taki klimat uprawiania sportu na świecie. Kropka. Tak będzie. I znowu moim zadaniem jest pracować z zawodnikami nad tym, jakkolwiek nie brzmi to karkołomnie, żeby próbować się odnajdować w tej rzeczywistości. Czyli zaakceptować to, czy nie brać tego tak do siebie, w sensie jakiego Nie słowa byś tu jesteś w stanie. użyła? Wiem, że niektórzy tak myślą, że tak można, ale znowu mogę odbyć dyskusję na ten temat, ale uważam, że nie jesteś w stanie schować się, odciąć, pousuwać. No to właśnie jak od chronić? treściami. Jak chronić Igę przed tym? Nie do końca to jest w ogóle cel i potrzeba. Mhm. Nie zaakceptować, że to istnieje i rozumieć mechanizmy świata, rządzące światem, niestety, i budować swoją wartość, swoją pewność, swoje dążenia w innym miejscu. Zobaczcie, jak nam się to spaja. Mówiliśmy o tych trochę tajemnicach procesów. Mówiliśmy o braku może zrozumienia czy benchmarku dla jakiegoś procesu. To wszystko generuje możliwe bodźce, które bardzo mocno mogą przecież sprzyjać pojawianiu się stresu długoterminowego i dużych trudności. Więc teraz mamy przecież Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, trochę zboczę na sekundkę z tenisa i też w reprezentacji Anglii przetoczyła się burza, bo jest bardzo dużo przemocy na tle rasistowskim, w mediach społecznościowych, to dociera do zawodniczek. Krótkoterminowo możesz usunąć media społecznościowe, możesz nie czytać w trakcie turnieju, ale zawsze gdzieś coś do ciebie dotrze. Powiem wam więcej. Ja w Madrycie usłyszałam na trybunach moje nazwisko i niecenzuralne słowo zaczynające się na W, kończące na J, więc dochodzi też do tego. No jestem w stanie przed tym uciec? Moja zawodniczka jest w stanie przed tym uciec? No nie, bo usłyszę to w pewnym Właśnie momencie. o to chciałem cię zapytać. Jak ty sobie jakby radziłaś z tą falą hejtu, która się przelała na początku tego roku? Bo w ogóle jesteś taką osobą w teamie Igi, która wzbudza największe emocje i amplituda tych emocji z tobą związana. Jak Iga wygrywa, jesteś wynoszona na piedestał. Jak Iga przegrywa, to wszystko Abramowicz i najbardziej... Wiecie, To jest kiedy było dziwne, bo... najśmieszniej? A wiecie, kiedy było najśmieszniej? Pamiętacie finał Rolanda 23, jak Iga grała z Karoliną Muchową i tam były 3 sety? No i zagrała dobrze tego pierwszego seta i potem zagrała bardzo słaby drugi set. No i tam wtedy się posypała burza, że w ogóle jest najgorzej przygotowana mentalnie ever, że to jest po prostu najgorsza praca. No i tam te wszystkie inwektywy i groźby śmierci, które ja otrzymuję. I potem wygrała tego trzeciego seta, gdzie tam było na żyletki i wracała, tak. No i to się momentalnie w ciągu godziny nagle zaczęło byłaś wyniesiona, znowu zostałaś. I znowu, czy to jest no o tej pracy, czy to jest po prostu o reakcjach ludzi? Ale z czego to wynika? Myślisz, że te emocje z tobą takie właśnie przy pracy z Igą są tak skrajne momentami, ta amplituda, takie wahania? Może mi się tylko wydawać, bo podobnie jak rozmawialiśmy o kompetencjach i o pracy, to tutaj też nie mam za bardzo punktu odniesienia. Wydaje mi się, że po pierwsze dlatego, że obszar związany z psychologią, związany z tajemnicą zawodową, ja po prostu nie opowiadam o swojej pracy i ta praca też jest niewidoczna. Nie da się tego zmierzyć, nie da się tego zważyć, nie da się tego w żaden sposób ocenić żadnym parametrem ani wynikiem badania.
Myślę, że drugim powodem jest to, że bardzo mocno psychologizujemy rzeczywistość. Ogólnie, w ogóle. Że uważam, będę pierwszą osobą, która to powie, że nadajemy psychologii zbyt duże znaczenie. I przygotowaniu mentalnemu. A nie nadajemy wszystkiemu zbyt dużego znaczenia generalnie w sporcie? Tak, Takie tak. mam wrażenie, że... Szczególnie tym, co jest wokół ustrukturyzowanego, ciężkiego treningu. Tak. A nie uważasz, że czasami. też dlatego, że, I jeszcze- że jest ciebie dużo po prostu i ludzie wymagają, że jak jesteś, no to mają, wiesz, wydaje To im się, ma że... być dowieziony Tak, wynik tak, właśnie za i każdym efekt, razem, czyli za każdym tutaj razem. idziemy też trochę pewnie w brak świadomości, jak wygląda funkcjonowanie ludzkiego umysłu, właśnie w ogóle kariery, proces i tak dalej. Po prostu I się uważam, nie że jest wygrywa jeszcze ciągle. jeden element, to znaczy taki, że jestem kobietą. Bo to kilka takich tu punktów padło. Nie do końca się jakby z tym Okej. wszystkim Ja myślę, zgadzam. że jest trochę Oczywiście też nie mizoginii. umiem tego, nie umiem Ja tego myślę, że kobietom- zważyć, bo Tak, nie wiem, mamy sporo kobiet w tenisie, nie wiem, wiadomo, że no nie przyjdzie Świątek na tej pierwszej linii frontu, bo jakby sporo ale jest kobiet wiesz- na zapleczu, mówię ale- o menedżerskim, Ale tak? nie wiem, no tak, ale z drugiej strony widziałeś, co powiedział Andy Roddick a Jeszcze nie propos patrzyłem. krytyki Igi przez media, że no jeżeli tak jest, to naprawdę warto, żeby jednak się ta opinia publiczna zastanowiła nad swoją perspektywą. On tam bardzo ostro pro, powiedział. ale on jest bardzo pro, Iga zawsze bardzo, ale realnie jakby, Ale no, myślę, jakby że z takim punktu głosem rozsądku zawodniczego. jest. Słucham? Myślę, że jest bardzo dużym głosem rozsądku. tak, i- absolutnie. i- Czekajcie, ale generalnie uważam, że kobiety w tenisie są często podziwiane. To znaczy patrzę na, nie wiem, Sandrę Zaniewską. Kiedyś pamiętam, jak Amelie Mores-Modo łączyła do Mareja, To tak? było To było wielkie wydarzenie. To było pokazanie super. Kobiety też są wśród nas. Może nie jest ich tyle, ile facetów, ale też wykonują dobrą robotę, mają kompetencje. Jakby ja bym zapytał inaczej. Czy ty nie myślałaś, no bo tak jak mówimy, te obciążenia są dosyć duże tam na tej pierwszej linii frontu. Ty nie myślałaś, żeby ciebie było mniej? W sensie nie chciałaś kiedyś tak troszkę się usunąć, wiesz, nawet pójść A dwa... może chciałaś, a zawodniczka nie Ale chciała. dwa pięterka wyżej ale ja muszę zrobić to, od co... Fiseta czy Wiktorowskiego tam do 3. czy 4. rzędu, bo moim zdaniem to by mogło rozwiązać Ale ja robię te to, napięcie. czego oczekuje ode mnie, o co Okej. mnie prosi zawodniczka, z którą ja pracuję. I No to- od tego w ogóle to są ważne wyjdźmy. słowa. I od tego wyjdźmy. Jeżeli zawodniczka chce mieć swój zespół i jeżeli ona sobie życzy na przykład, żebyśmy się nie uśmiechali w boksie i nie wiwatowali po każdym punkcie, tylko żebyśmy wyglądali nawet na skoncentrowanych, byli bardzo skrupulatni, na przykład albo przed meczem powiedziała, dzisiaj potrzebuję od was dużo energii, więc potrzebuję dużo pięści, jazd i tak dalej, to my to zrobimy. Jeżeli zawodniczka powie, że i ja oczywiście rozmawiałam z Igą na ten temat, oczywiście, że tak. Czy chcesz, żebyśmy wprowadzili jakieś zmiany? Czy może nie powinnam, na przykład chcesz, żebym nie pojechała gdzieś? Może tak. I ja znowu powtarzam, robię to, czego oczekuje ode mnie, o co prosi zawodniczka. Pytam o to, Daria, bo my nie jesteśmy w tych rozmowach i to jest jakby dla mnie ciekawe, bo my nie wiemy, czego oczekuje Iga Świątek. Ale to też we jest właśnie wszystkich ten zakresach. element tego, że no pewnie się też tego nie dowie ta opinia publiczna To tak prawda. naprawdę, no bo może wymieniliśmy warto by było o to czynniki. zapytać, a nie o Nawałkę, nie? Może. na konferencji. Ale powiedziałaś o fajnej rzeczy, bo wydawało mi się zawsze, że mamy zawodników, którzy albo lubią, albo nie lubią. Albo jest ogień, albo jest spokój. A tu mówisz, że w przypadku Igi jest tak, czasami tak, a czasami tak? Tak się starałam też pracować i zawsze widzimy różne reakcje czasami zawodników w stronę boksów w różnych sytuacjach. Oczywiście znowu, tak jak powiedzieliśmy, już mecz jest dynamiczny, on się dzieje, zmienia. Często te warunki trudno jest skontrolować, natomiast boks może być narzędziem i zasobem. Mhm. Szczególnie w momencie, w którym nie mamy już on-court coachingu, Tak. to pozycja tego boksu i rola też się nieco zmienia. Są tacy zawodnicy, to Taylor Fritz powiedział, że on absolutnie w ogóle nie akceptuje tego off-court coachingu i że uważa, że zawodnik powinien pracować sam, że zawodnik powinien cały czas analizować, przetwarzać i wdrażać korekty samodzielnie. Są takie zespoły jak Team Carlosa, gdzie komunikacja z teamem jest non-stop, bardzo dynamiczna. Też widziałam jakieś głosy krytyczne, że to Kwestia jest... indywidualna. Po Dokładnie. prostu. Więc ja zawsze starałam się pracować z Igą i dalej staram się tak, żeby ona sobie
znowu tylko była rozumiesz, o co mi świadoma, z chodzi? czego chce skorzystać Tak. w danym momencie. Tylko chodzi mi o to, że... To może się zmieniać. Nie, no, że Tak. albo wiesz, masz ciekawe takiego jest. Kyriosa, no wiadomo, skrajny przykład, może nie najlepszy, no ale dobra, Alcaraz, który wiesz, żyjesz w tym boksie, tak? No, oni zawsze żyją, no Tak. po prostu żyją, on tego potrzebuje, jest energia, Masz jest, zawodników, którzy się trenerzy- wentylują na boks, bo Dokładnie. wiedzą, że się czują bezpiecznie w relacjach, więc lecą tam po prostu inwektywy jedna za drugą No i- czasami. A to nie wszyscy zawodnicy? Tak dopytam już. Ale poczekaj, szczerze? poczekaj, skończmy ten temat, poczekaj. I Strasznie byłem jesteś dzisiaj pazerny na mikrofon. Proszę bardzo. Bardzo dobrze, miałem na proszę. końcu języka, ale Chcecie dobra. rozmawiać o komunikacji? Może nam tutaj zrobisz jakiś Potrzebujemy wykład o psychologa. komunikacji. Nie, bo To chcę ja tylko za słaba doprecyzować, jestem, bo to się nie zaraz nadaje. skręcisz w inną uliczkę i chcę doprecyzować, bo mnie to zaciekawiło, że mówię, uważałem zawsze, że albo mamy boks taki, który jest żywiołowy, bo tego zawodnik oczekuje i właśnie tak jak funkcjonuje boks, to też jest ważne, żeby to wyartykułować, w dużej mierze zależy od tego, czego oczekuje zawodniczka. Mamy Alcaraza, jest ogień. Mamy kogoś innego, nie wiem, jakiś przykład, gdzie jest cisza, spokój i tego nie potrzebuje. A ty mówisz, że w przypadku Igi jest tak, że czasami jest potrzebny ten ogień, a czasami ona sobie życzy, żeby był spokój. Dobrze to rozumiem? Tak, wydaje mi się to w miarę logiczne. To znaczy mamy różne zasoby i różne narzędzia w sporcie. Niekoniecznie dlaczego mielibyśmy opierać się o jakieś utarte schematy, które w tenisie z czego funkcjonują? to wynika? Czy to chodzi o dzień, o dyspozycję dnia, poczucie, rywalka, poziom stresu? Poczucie kompetencji, poczucie po prostu nastrój czasami, samopoczucie psychofizyczne najzwyczajniej Okej. w Czyli świecie. ludzkie sprawy. Po prostu energia, tak, czy się wyspałam, czy się nie wyspałam. Zdarzają się mecze, gdzie łatwiej jest się skoncentrować i trochę zachować ten tunel. Zdarzają się takie mecze, po których Iga schodzi i mówi: Jezus Maria, po prostu nie byłam w stanie się dzisiaj skupić. Latała mi piosenka w głowie. Są dni, kiedy przeciwniczka na przykład, nie wiem, gra lepiej, stawia wyższe wymagania, prawda, więc łatwiej jest się wkręcić jeszcze na wyższe obroty i wrzucić ten bieg, bo to jest wystarczająca stymulacja. Czasami potrzeba tej stymulacji z zewnątrz i uważam, że tutaj rolą boksu, poza tym merytorycznym aspektem związanym z korygowaniem pewnych aspektów technicznych czy taktycznych podczas meczu, może być jak najbardziej także moderowanie tym i wspieranie zawodnika lub siedzenie cicho, kiedy też jest na to czas. A są jakieś takie granice, których ten zawodnik nie powinien przekraczać, twoim zdaniem, w tej komunikacji, w tym odnoszeniu się do teamu, bo to to zawsze dzieje się w emocjach, bo jest gra jest zawsze bez względu na poziom, bo czy zajrzymy do Futuresów, gdzie ludzie o życie walczą, czy finał Wimbledonu, no to jest gra o poważną stawkę dla każdego, kto tam jest, więc emocje są... Myślę, że to bardzo zależy od tego, co dzieje się po takiej sytuacji. Czyli jeżeli następuje sytuacja gorąca, konfliktowa z boksem, to czy zawodnik na przykład przychodzi i mówi: przegięłam, przepraszam. Albo ma dalej na przykład pretensje o coś, co z perspektywy boksu wydaje się być nieuzasadnionymi pretensjami. Albo w ogóle przechodzi nad pewnymi aspektami do porządku dziennego. No to zależy znowu od tego, jak zbudowane są relacje. Byłoby wspaniale, aby były te granice i pewne słowa nie padały, No przykład Sabalenki tu jest chyba taki z ostatniego Paryża. No to głośno było, prawda? Było tym. trochę w odczuciu moim i wielu i tak ja bym się dziwnie czuł, mówiąc szczerze. Ja wiem, oczywiście rozumiem emocje, rozumiem rywalizację, rozumiem, że wiele się dzieje, natomiast jednak myślę, że też skoro oglądają dzieci, dla wielu jesteś wzorem, no to też trzeba brać pod uwagę. To już jest inny wymiar i takie padają słowa po co by mi tutaj, delikatnie mówiąc, jesteście, po co tutaj siedzicie. Nawet jakby później przychodziła, przepraszała, powiedziała, że to w emocjach, no to myślę, że to już jest przekroczenie tej granicy. I czy nie uważasz, że to się nie bierze z tego, że te granice nie są stawiane w odpowiednich momentach? Bo myślę, że trenerzy, którzy stawiają te granice w odpowiednich momentach, no tacy, wiesz, utytułowani trenerzy takich nie doświadczają sytuacji. To prawda. Nie chciałabym jakoś bardzo zagłębiać się w specyfikę funkcjonowania zespołu tego czy innego. Na pewno ten team ma swój jakiś sposób funkcjonowania i ściągania widzimy, tego, regulowania tego napięcia. Tak, że tam jest bardzo dużo zabawy, aktywności, takich i ekstrawersji, która z pewnością pomaga po prostu zawodniczce się dobrze czuć i redukować pewnie napięcie. Natomiast mi też się zdarzyło być w takiej sytuacji, w której Iga coś powiedziała, nie powiedziała i też mi się zdarzyło pójść po meczu czy po treningu i powiedzieć: tłumacz, to i to się wydarzyło, na to i na to nie ma miejsca.
proszę, co z tym dalej robimy? Jeszcze tylko chciałam chyba nawiązać do jednej rzeczy. A wiem, że wiecie, że są kary za przeklinanie. Tak. Tylko, że być może powinny być wyższe, nie wiem, no. Dlatego pamiętam, jak niektórzy polscy tenisiści po fińsku przeklinali. To chyba Jurek, prawda? Sędziowie się już polskiego więc- nauczyli, więc No, już Paweł idę jak się... był z Kimem, Z Kimem był. Tilikeinem. A mam pytanie, skoro jakby komunikacja i tutaj taka przestrzeń do przepracowania, czy na przykład ta słynna, już nie pamiętam, który to turniej, ale brak piątki z Fisetem, to był jakiś Dubaj. temat dla waszego Tak. zespołu? Czy to Nie. było wyolbrzymione przez media? Bo też zakładam, że czasami, a nawet może regularnie, coś wygląda inaczej w środku, a coś inaczej jest interpretowane Pamiętacie, na jak zewnątrz. mówiłam, że jak się zaczyna relację, to się człowiek musi nauczyć drugiej osoby? Iga to też chyba mówiła o tej Tak, no komunikacji. jakby to był chyba United Cup, Australian Open, Doha, Dubaj. 4. turniej. I wyciągnął do niej rękę i ona była wściekła. No jakby... To tutaj mówiłem, jak I rozmawialiśmy o znowu, tym, to ty tak, też tak czasami moje- wiesz, że tam potrafi. Przyjąłem też parę, ale okej, no Więc- w takiej sytuacji, jak I trochę znowu. mówię, to było wynikało z tego, że po prostu się nie znali jeszcze dostatecznie dobrze i trzeba ale odpuścić w takim meczu, po Godzinę prostu później nie temat podchodzić. jest załatwiony, wyjaśniony. Ale- Ja akurat w tamtym momencie właśnie mu powiedziałam od razu, że nie powinna tak, ale że tak i tak się dzieje. Ona sama, jest to zawodniczka, jest to osoba, która ma bardzo dużo autorefleksji, bardzo dużo pokory, umie wysłuchiwać krytycznych uwag też w swoją stronę, co jest w ogóle wspaniałą cechą, więc no, mówię, godzinę później tematu nie było. Ale dlatego o to pytam, bo szczerze mówiąc często takie historie bez historii tak naprawdę, no bo to nie powinien być żadny temat. Szczerze mówiąc, w życiu bym nie pomyślał, żeby zwrócić na to uwagę. Znaczy jakby ktoś komuś po głowie dał, to jest wtedy temat, tak? Ale brak piątki nie wydaje mi się tematem, a to czasami mocniej idziesz w świat niż to, wyobrażam co jest zrobione dobrze jako wynik. No, Ja chciałem, takie Daria, są też media. zapytać ciebie o ten czas, fenomenalny czas dla was wszystkich, dla waszego teamu. Te lata 22, 24, 19 wygranych turniejów. Mocna dominacja, jak chcę powiedzieć, totalna, ale taka duża dominacja Igi. Ja sobie tak myślałem, wiele tych rekordów, te 37 meczów wygranych po kolei, ale wiadomo, że jakby w karierze tenisistki, no przychodzą te trudniejsze okresy. No wcześniej, później ci najlepsi mają słabsze te krótsze, te słabsze okresy. Zastanawiałem się, czy wy jakby się w jakiś stopniu przygotowywaliście na to, że trzeba być też gotowym na to, że, bo doświadczaliście wszyscy jako zespół, weszliście z futryną. Po prostu weszliście Roland, pach, 1, 120 tygodni, 37 meczów, praktycznie nie doświadczaliście w pewnym momencie porażek. A to jest sól tego sportu. Czy wy w jakimś stopniu, czy ty w jakimś stopniu myślałaś o tym już naprzód, że przyjdzie też, trzeba być gotowym na ten czas, bo on przyjdzie. No po prostu pytanie, kiedy on przyjdzie. Gorszy czas. Oczywiście nie rozmawiasz z zawodniczką. Słuchaj, Eldorado się kiedyś kończy, Tak. bądź gotowa na to, że zaboli. No bo Ale nie. takie budowanie jakby takie bardziej budowanie I to, świadomości. I to, właśnie to. To znaczy, mówiliśmy wcześniej o tym, że nie rozmawiać o trawie w tą, w tamtą, tylko przekierowywać się na inne tory, na tory procesu, na tory długofalowe, na tory rozwoju. Mówiliśmy o tym, że nie uciekamy, nie wiem, przed tym, jaki jest świat, tylko staramy się na to przygotować. I tak samo nie uciekamy od tego, że tenis jest sportem, w którym rywalizacja jest bardzo częsta, w którym dominuje poczucie, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, w którym ten poziom weryfikowania jest nieustający. W związku z tym, pamiętając jakby o tym, trochę ułatwiasz sobie tym samym cały czas to bycie skoncentrowanym na swojej pracy, czyli bardziej akceptujemy rzeczywistość, znowu to, że się mogą różne rzeczy wydarzyć. To właśnie Tomek Wiktorowski zawsze mówił taką świetną rzecz. Na każdy turniej jedziemy po to, żeby go wygrać. Nie wiemy, czy to będzie możliwe, ale zrobimy wszystko, aby tak było. Ta doza niepewności, ale w tym pozytywnym ujęciu, jest tym, co zostawia trochę tą furtkę otwartą. A z drugiej strony ja w mojej pracy cały czas mam z tyłu głowy, że przychodzą miesiące tłuste, miesiące chude. I znowu mówiłam o tej lekcji dojrzewania i to też ważne, i było ważne dla Igi, żeby właśnie zrozumiała ten początek roku, tego roku, tych kilka tygodni i co zresztą, jak porozmawiamy sobie w gronie osób, które naprawdę znają się na sporcie, co to jest kilka tygodni w karierze w ogóle wobec, jaka to jest proporcja, to jest nic. Iga napisała w jakiejś sprawie do Rafy,
I on mi odpisał, ale Iga, przecież to jest normalne. Właśnie. Ale czy nie zajęło jej troszkę więcej czasu, żeby zrozumieć, że to jest normalne? Tak, trochę tak. Ale dlaczego? Dlatego, że kariera Igi do tej pory właściwie toczyła się Tylko ruchem tak. jednostajnie przyspieszonym. I dlatego pytałeś mnie o to, rozmawialiśmy o tym, że dystansie, że widziałeś, że jestem może trochę bardziej rozluźniona, bo Iga to zrozumiała i to też umożliwiło nam przekierowanie tej pracy właśnie na ten inny tor. Czy Australian Open myślisz, że takie gdybanie, wiadomo, dorabianie teorii, ale ja myślę, że tak sobie sam wielokrotnie się zastanawiałem, ta jedna piłka, finał Australian Open, ten początek roku, myślę, że wiadomo, w meczu z Sabalenką 50-50 wiele się mogło wydarzyć, ale to mógł być inny początek roku. To w ogóle mogło wyglądać inaczej. Miałeś takie myśli? Ale wiesz co, pewne czynniki, czy to związane z tymi zmianami, tym procesem, czy z takimi wyzwaniami, które Iga miała z własnymi pewnymi, one by dalej były i kto wie, jakby to nam się wszystko potoczyło. Z drugiej strony, gdyby nie te tygodnie czy miesiące i potrzeba przeformułowywania jakichś rzeczy, to być może nie byłoby Wimbledonu. Ale to jest też świetne doświadczenie dla Igi na przyszłość. Ona To jest wspaniałe doświadczenie. To jest doskonałe. Doświadczyła tego, czego jeszcze nie miała okazji doświadczyć i w Tak kontekście wygląda przyszłości. sport. Tak wygląda tenis zawodowy, że ona i tak jest po prostu jakby, umówmy Tak się, jest. wybitna, tak? 6 wygranych szlemów, ta seria, to wejście, tych porażek niewiele, wpadek bardzo niewiele. Trochę rozmawiałyśmy przed spotkaniem, co mogę powiedzieć, co nie mogę, to mogę powiedzieć, że właśnie część naszych rozmów to już nawet nie była o tym, tych porzymskich, że tu z myślami to, a tu takie narzędzie, a tu taka strategia, tylko Iga, taki jest sport. Tak to wygląda, to jest normalne. Przykłady, historie, co się robi, co należy, na czym się skupiamy. Lekcja życia i dojrzewania, tak jak mówię. Chciałem zapytać o kalendarz tenisowy, w ogóle o specyfikę tenisa, bo mówiłaś pewnie godzinę temu, że to jest pogoń, cały czas pogoń za czymś, że są wyzwania, tak naprawdę kończysz turniej, za kilka dni grasz kolejny mecz, mało jest czasu na takie przewietrzenie wszystkiego. 11 miesięcy w zasadzie, mężczyźni 11 miesięcy w roku, a kobiety też z reprezentacją. Tak. 11 miesięcy w roku funkcjonują na najwyższych obrotach. To zapętlenie takie w tym jest niebezpieczne? W sensie to zamyka pewne możliwości, już nie tylko mówię psychologowi, ale wszystkim do pracy. Trener tenisa też nie ma zbyt wielu takich wolnych momentów. Jakby ten tenis jest okrutny pod tym względem, bo on jest inny od wielu dyscyplin. Ja myślę, że jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu pod tym względem, szczególnie w tej chwili. Myślę, że o tym gdzieś w moim środowisku mówię, staram się mówić już od dobrych paru lat, że idziemy na zderzenie czołowe z wypaleniem i to się zaczyna dziać. Czy to Przykładów coraz kontuzjami, więcej. przykładów jest coraz więcej. Otworzyłeś taki wątek, nie wiem, czy w ogóle go wyczerpiemy. On jest strasznie mnie zawodowo ciekawi też bardzo. Co się dzieje? Mamy chociażby w psychologii takie przeklęte zjawisko, które się nazywa iluzją osiągniętego celu. Wydaje ci się, że jeżeli wygrasz coś, wygrasz turniej albo zrobisz szlema, to, że będziesz szczęśliwy, będzie ci dobrze i będziesz generalnie żył razem z jednorożcami na chmurce. Po czym następuje kolejny turniej i karawana dalej się toczy. Montreal już macha. Nie masz czasu nawet się nacieszyć I specjalnie. ty myślisz sobie, to o to chodzi? Scottie Scheffler, golfista, powiedział parę dni temu, czy tydzień temu podczas konferencji prasowej o tym, że całe życie marzył, żeby zostać najlepszym golfistą świata, ale kiedy nim już został, to nagle się okazuje, że wcale to nie daje szczęścia. Czyli mamy ten czynnik. To myślę, że tu w ogóle wielu z nas w naszych życiach może się spróbować odnaleźć w kontekście naszych dróg zawodowych, jakby różnych dążeń, które posiadamy w życiu. Mamy czysto takie bodźce związane, i na to mamy tonę badań chociażby, z tym, jak wpływają na dobrostan ogólny. Podróże, jetlag, nieustanne zmiany, przemieszczanie się. Rozregulowany Wiesz, co organizm. się dzieje? Wracasz z turnieju, ja wracam do domu, czasami po takich długich swingach, jakichś tam 7-tygodniowych na przykład, i musisz w nocy, chcesz wstać, się Gdzie napić jestem? wody i musisz znać, w którą stronę masz wstać z łóżka. Znasz to? I to jest też element tego wszystkiego. Wiesz, w ogóle dla mnie trudno jest mówić o domu
takim przez duże D w To kontekście, musisz. A to zaraz dojdziemy do tego, czego... 300 dni spędzonym... ale to zaraz spędzonych dojdziemy poza do domem. tego, jak sobie z tym radzić pewnie. Ale jeszcze wracając do czynników. Mamy tych ludzi właśnie, z którymi cały czas jesteśmy. Różnie są relacje budowane w zespołach i różnie funkcjonują. I w różny sposób wpływają też na zawodników. Nie każda jest komfortowa, czasami jest więcej konfliktów, czasami właśnie jest ona taka bardziej zawodowa, w takim sensie biurowym, prawda? Tylko merytoryczna, brakuje na przykład wsparcia emocjonalnego. Masz wszystkie czynniki związane z tym, że wydłużane są turnieje. To, że ich jest ileś, jest mandatory turniejów w kalendarzu, to jest jedna kwestia, ale to, że teraz Montreal jest 12 dni, Cincinnati jest 12 dni, są wydłużane. Dojdą nam miksty. W pierwszych tygodniach turniejów wielkoszlemowych tego będzie też jeszcze więcej. Idąc jeszcze... Dojdą. Myślę, że będą myślisz, też... że będą pójdą tym myślę, tropem, że pójdą tym z- śladem, Nie co tylko US US Open? Open? Totalnie. Tak myślę, no. Mhm. No dobrze, ale mówi... No i dobrze. No i to wiesz, połowa jest. Ja wyliczyłam może połowę tych czynników. No to wiadomo, bo idziemy w kierunku takim, żeby zakręcić koło i apiać od nowa, dosypujemy pieniędzy pod przykrywką pieniędzy. Tylko, że te pieniądze nie dają szczęścia. Ale, No ale więc zobaczcie, właśnie, jedna rzecz, no więc ale wiecie, właśnie. Daria, zastanawia No. mnie jedna rzecz, bo to są główni bohaterowie, aktorzy, bez nich jakby nie ma. Czy nie może się pojawić, powstać związek, bunt jakichś takich zawodników, tych topowych, powiedzieć, no basta, albo mamy większą dowolność, kręćcie sobie to koło do końca, ale dajcie nam większą dowolność i po prostu mamy, jeżeli chcemy, to gramy, nie chcemy, chociaż z drugiej strony prawda jest taka, że mogą, no wiadomo, nie zapiszę, tu ci się punkty odpiszą, tu ci się nie... Jeżeli... Dawid, jak umawialiście się w klasie, żeby uciec z lekcji, to wszyscy zawsze uciekali, czy ktoś zawsze został? Nie, ale myślę, że nie, oczywiście, że tak jest, ale chcę powiedzieć, że jeżeli tak wielu osobom jest z tym, a jest głosów coraz więcej, Tak. że jest im z tym źle, że jest tego za dużo, że jest wypalenie, że są kontuzje, ciągłe zmiany piłek, nawierzchni i tak dalej. No myślę, że są podstawy do tego, żeby postawić granicę, powiedzieć, słuchajcie, organizację, nie wiem, zrobić jedno, drugie, tych menadżerów jest tam miliony wokół, zrobić coś z tym. No bo Myślę, można że to się prędzej czy później bo wydarzy. narzekać można w koło. Z drugiej strony też, Ale wiesz, oczywiście że są kary, przepraszam, tych najlepszych stać na to, żeby jednak odpuszczać co po niektóre. Tak, ale potem turnieje. przychodzi w kontrze myśl o rankingu właśnie. Mówiliśmy sobie o systemie punktacji w tenisie, jak to się też do pracy z Jest oczekiwaniami. jeszcze bonus na koniec roku? Nie ma WTA bonus płaci? pula, nie, już nie ma. Odkąd Iga została jedynką, to nie ma, po pandemii. Parę A dolarów bonus za uciekło. co? Za bycie liderką, tak? tak? Na tak. Tam koniec. było za top 10 był zawsze bonus przez lata i wiadomo, ta co wygrywała dostawała najwięcej. No i masz jednak dążenie i artykułują to zawodnicy i zawodniczki o tym, aby było coraz wyższe prize money. Więc tury na to mówią w odpowiedzi, to znaczy, że musi być więcej jakby transmisji, musimy mieć skądś te środki, no to gramy więcej. Upraszczam. Czynników też jest dużo na to wpływających. Odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że prędzej czy później to się po prostu musi zdarzyć, bo się nie da. Bo to Ale jak z większością nie dyscyplin, da. zobaczcie, no przecież to powszednieje. Ile piłce nożnej codziennie masz jakiś mecz, już nie wiesz, czy on jest W ważny, piłce czy nie. też toczą się teraz Siatkówka, dyskusje, że sezony trwają Jeszcze zbyt dołożyli długo. im te Mistrzostwa Świata, przecież to był jakiś nonsens w tym Miami, co się odbywało. Siatkówka też gra cały rok. Kończą ligę, zaczyna kadra. Kadra ciągnie praktycznie obóz przygotowania i do następnego I sezonu powiem wam ciągnie tak, kadra. oprócz sportowców, to też z perspektywy widza gorzej się to ogląda, Tak. gdy co tydzień ma się Igę Świątek na korcie i to już nie jest takie święto. Mam nadzieję, że dobrze mnie rozumiesz. Tak, rozumiem. To już nie jest takie święto wyjątkowe, siadam, jest mecz. Nie, bo tych meczów ona gra 60 czy 70 w roku plus pokazówkę w Dubaju i to... I teraz to jest ciekawe, co mówisz, bo przyszło mi teraz do głowy, że skoro tak jest, to też trochę tracimy te pozytywne emocje z tym związane, z kibicowaniem i z docenianiem tych sukcesów, więc też automatycznie zostajemy częściej z jakimiś tam może krytycznymi, czy tymi trudniejszymi. Myślę, że tak będzie. To w ogóle jest taka akademicka, może nie akademicka, filozoficzna trochę dyskusja na temat przyszłości sportu na najwyższym poziomie. Ja uważam, że za lat paręnaście będziemy mieli bardzo dużo takich struktur jak w Formule 1. Ja zapytam topie. cię jeszcze w tym kontekście, Ciekawe. bo mam Tak tyle myślę, cytatów, mam tyle rzeczy, muszę czegoś użyć, a mi pasuje, słuchajcie, No nie to- przerywaj mi Dobra, teraz, proszę. teraz ci dam, mów. Goran Iwaniszewicz ostatnio powiedział, mówiąc o Tsitsipasie, Tak. generalnie o... Mówisz o tym cytacie o treningu? Nie o że treningu. nie przygotowałeś tak słaby, że jest zdziwiony. Nie. ten? Gdy słucham tenisistów, każdy jest na A. antydepresantach. No nie tak. wiem, dlaczego sami nakładają na siebie
tyle Mhm. presji. To jest jeszcze tak naprawdę inny wątek, nie wiem, czy związany z tym kalendarzem i tym, o czym mówisz, punktami, sponsorami, finansami i Tożsamością tak dalej. właśnie, Ale rzeczywiście oczekiwaniami. tak to wygląda. W sensie nie wiem, na ile masz wgląd No w troszkę filmów, ale... jest to oczywiście stwierdzenie takie bardzo mocne, jak rozumiem też mające na celu podkreślenie Problemu, pewnie. czy też kierunku, w którym, czy sposobu, w jaki funkcjonuje ten sport na wysokim poziomie. Na pewno w ogóle w sporcie mamy coraz więcej zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, to bez dwóch zdań. Także syndromu wypalenia, o tym już rozmawialiśmy. Natomiast... Czy sport indywidualny wszyscy, no, jest na to bardziej narażony? Tak myślę. No, odpowiedzialności jest więcej, prawda, nakierowane Nie ukryjesz się za indywidualnie. kolegą Nie czy da koleżanką. się, zespół nie weźmie za ciebie wtedy, kiedy jest ci troszeczkę trudniej pewnych rzeczy, pewnych aspektów, więc myślę, że tak, że w sportach indywidualnych. Nie mam danych, nie mamy ich, nie No dysponujemy wiadomo. takimi, nie da się tego przeprowadzić, ale myślę, że tak. Jeszcze w kontekście funkcjonowania teamu tego konkretnego, bo no, mówiliśmy, już 2 języki w zespole, 2 płcie, tak, różny jest wiek, no bo inny jest wiek Wima Fiseta, inny jest wiek inny Igi Świątek, zakładam, że inne zainteresowania, My bla, z bla, Maćkiem bla. jesteśmy w podobnym wieku. No tak. Rok jest między nami. Jak często macie w roku siebie dość? Wszyscy wzajemnie, tak szczerze, z ręką na sercu, no bo jeżeli powiesz, że nie Ale ma mogę takich mówić okresów, tylko za siebie. no tak, no Ja oczywiście. nie mam ich dość. Nie wierzę w to. Nie, Nie czasami... możesz spędzać z kimś tak dużo czasu i... No ale każdego dnia, znowu pewna higiena życia, każdego No dnia właśnie. na tym turze masz czas To dla nie jest tak, siebie. że codziennie chodzisz na kolację, to też nie jest tak, że Teraz każdą kawę pijesz razem. prosty przykład Wimbledon teraz. Ja w sobie mieliśmy dom relatywnie blisko Millennium Building, czyli tego głównego budynku. Często jest tak, że są takie przepisy na turniejach, że trenerzy mogą trenować na siłowni w określonych godzinach, poza godzinami szczytu, no bo siłownia jest przeznaczona dla zawodników z oczywistych powodów. No i codziennie rano ja sobie tam wstawałam wcześniej, w ciszy, nikt do mnie nie mówił, maszerowałam sobie na tą siłownię, na tej siłowni zawsze były te same osoby. Team Carlosa i kto jeszcze był? Zaraz sobie przypomnę. I my sobie tam ćwiczyliśmy do tego stopnia, że przed finałem męskim, w dniu męskiego finału, po naszym już, poszłam sobie do stołówki, do restauracji coś zjeść i Juan Carlos Ferrero nie było cię dzisiaj na siłowni. Poświętowaliśmy. Więc masz ten czas dla siebie, masz te przestrzenie, masz... O, Daniela Hantuchowa, przepraszam, krzyczała przez pół obiektu, widzimy się jutro na siłowni. Więc odpoczywamy od siebie każdego dnia po to, żeby mieć naładowane te A to też nie zbiorniki jest tak, na każdym poziomie. Ale też lubimy ze sobą przebywać, wiecie? No właśnie. Teraz na przykład poznaliśmy się już troszkę z Wimem, więc możemy sobie pożartować trochę ostrzej. No i idzie sarkazm już, a Wim, teraz zdradzę wielką tajemnicę, będzie sensacja. Mamy tytuł. Nie kuma popkultury i jej nie zna. A my z Maćkiem bardzo, Iga też. Nie zna filmów, nie bardzo wie, to ja muszę jak z nim wygląda dogadać. Tom Hanks na przykład. No to są takie... Aż tak to nie. Nie, takie naprawdę. Król Albanii widział i my do niego mówimy, masz dzieci, człowieku. To mój człowiek. No, był na turnieju wtedy. On ogląda tenisa, tak jest. On oglądał I tylko tu sobie mecze. żartujemy, więc Maciek próbował go jakoś tak zmuszać do oglądania filmów na tym Wimbledonie teraz, więc z tego się też podśmiewaliśmy. Lubimy. Lubimy sobie gdzieś wyjść, lubimy coś zjeść, lubimy... Ja nie zakładam, wiesz, jakby... Ale zmęczenie materiału jest, jasne. No No po to nie wszyscy jeździmy na wszystkie turnieje, o tym już mówiliśmy. Tak. I tak jak mówię, po to masz takie osobiste przestrzenie w ciągu dnia, żeby mieć trochę Plus spokój. znowu Daria, my, czyli oceniający, widzimy was zawsze razem. No pewnie. Jesteście wszyscy w komplecie, w każdej sekundzie jakby przekazu medialnego. Dlatego uważam, że fajnie jest tam zajrzeć gdzieś tam głębiej, żeby zrozumieć, jak wy to wszystko wytrzymujecie, bo wciąż jakby twierdzę, że praca na tak wysokim poziomie nie jest łatwa i ma wiele takich mniej przyjemnych i mniej Kiedyś fajnych momentów. Jedna z dyblistek powiedziała, że jak pod koniec sezonu schodziła do restauracji i widziała swoją partnerkę, to wkurzało ją już, że kroi pomidora w plastry, A nie w kostki. Czy Iga Świątek jest wymagającym pracodawcą? Tak, ale Dlaczego? najbardziej wymaga od siebie. Od siebie najwięcej? Zaczyna od siebie zawsze. I też nam jest wtedy łatwiej i przyjemniej. Oczywiście jest wymagająca, bo po pierwsze ma, jak sama o tym mówi, jest rys perfekcjonistyczny, z czym sobie pracujemy. Po drugie, taki jest sport i takie jest życie na tym najwyższym poziomie. Mamy teraz taki żart,
było w grudniu właśnie i ja byłam bardzo, ale to bardzo zmęczona. Byliśmy też w okolicach ogłoszenia całej tej sprawy, właśnie tych zmian, które wyliczyłeś. I ja miałam taki moment w grudniu, że rzeczywiście już oczy na zapałki. I Iga mi w pewnym momencie popatrzyła na mnie i powiedziała, żeby osiągać wielkie rzeczy, trzeba być zmęczonym. I teraz czasami, i to było takie... Kontrze teraz. I czasami teraz Wraca to do niej. jest to wątek, ale jest wymagająca, bo tak też trzeba trochę chyba, no, myślę. Dobra, kawa na ławę. Czy ty zwolniłaś Tomka Wiktorowskiego? No nie, no proszę. No Ale oczywiście, wiesz, że to krąży. Nie, no ja No, żartuję, nie ale czytam, no. ale to krąży i to ja się spotkałem wielokrotnie z takim... Nie mam takich mocy, żeby zwalniać ludzi. Czyli Iga wielokrotnie mówiła, już teraz trochę poważnie na to odpowiadając, że sama decyduje, kto jest w jej zespole, w jakim wymiarze, też o tym mówiliśmy i to jest w ogóle też coś, co osiągnęła, wypracowała przez lata budowania własnych kompetencji, nie tylko tych na korcie, ale tych poza kortem, żeby ten zespół sobie projektować, budować i nim trochę kierować. Ale nie wierzę, Daria, że jakby Iga nie potrzebuje wsparcia w pewnych momentach, jakby czy takiej dobrej rady, czy podpowiedzi, oceny. Na przykład To jest taki delikatny balans, no. wiesz, pomiędzy tym, czy ja jakby nie udzielam rad. Bardzo często dzieje się tak, że siadamy na przykład nad czymś i pokazuję na przykład różne kolory danej sytuacji, różne perspektywy, ale to nie do mnie należy Czyli podejmowanie dajesz jej decyzji. wybór, ale... Znaczy, nie jest w ogóle moją mocą dawanie jej jakiegokolwiek wyboru. To ona decyduje, to ona jest rdzeniem, to ona jest tą postacią, Szefową. wokół której wszyscy krążymy, szefową. To inaczej zapytam, czy na przykład przy wyborze Wima Fiseta, czy Iga przyszła do ciebie, do Maćka, do innych osób i powiedziała, słuchajcie, to jest mój nowy trener, ten facet ze zdjęcia nazywa się Wim Fiset. Ten od nami. Czy dała wam, nie wiem, 3-4 i powiedziała, usiądźmy wszyscy jako zespół już skonsolidowany, funkcjonujący, no bo ten człowiek z zewnątrz musi do pewnych rzeczy się dostosować, bo ten team już funkcjonuje i wybierzmy wspólnie, czy jakby pogadajmy sobie, może nie wybierzmy wspólnie, bo już wiem, że nie wspólnie, pogadajmy sobie o tych kandydatach. Kiedy rozpoczynała współpracę z nowym trenerem, spotykała się z tymi osobami, to było bardzo niewielkie grono, w tym z Wimem sama. Potem pytała nas, czy możemy się we dwójkę spotkać, porozmawiać, też, żebyśmy porozmawiali o naszej pracy, opisali ją, żebyśmy byli on the same, tak, Maciek i ja, on the same page, jeśli chodzi o wszystkie aspekty. Oczywiście mówiąc, że no też jakby to wy projektujecie wspólnie ten proces, w związku z tym też dla mnie, mówię teraz w imieniu Igi, tak, że dla niej absolutnie kluczowa jest informacja, czy my widzimy to w taki sam sposób, czy jesteśmy spójni. To jest też logiczne, jakby i Bardzo. odpowiedzialne. Ale I potem prosiła nas właśnie o taką informację zwrotną po takim spotkaniu i decydowała. Ale Iga jest taką osobą, która lubi mieć pieczę nad wieloma sprawami. Tak. Ona lubi sprawdzić, ona lubi przeczytać, ona lubi sobie wiedzieć, swoje policzyć rachunki. dowiedzieć się. Dlatego też między innymi czasami trudno jest ją przekonać do czegoś, żeby dała czemuś po prostu wiarę i coś na przykład zrobiła, nawet w kwestiach czysto sportowych. Zrozumienie, ale jak już zrozumie, to idzie jak w ogień. A to wynika z perfekcjonizmu, czy zaakceptuje. braku zaufania? No właśnie, o to zaufanie chciałem zapytać. Troszkę z perfekcjonizmu, ale trochę też z potrzeby kontroli, no ale to jest trochę związane. Potrzeba kontroli jest bardzo bliska temu wymiarowi, ale też tak po prostu, jeśli chodzi o osobowość, wiesz, takiego też poczucia, że biorę odpowiedzialność za siebie, to jest na mnie, więc ja muszę się z tym dobrze czuć, muszę być przekonana, chcę być przekonana. A tak jak mówię, w momencie, kiedy to przekonanie buduję do czegokolwiek, czy to do aspektu sportowego, czy kiedy podejmuję jakieś decyzje, no to wtedy jest bardzo konsekwentna. Mówiłaś o tym, że pomagałaś Idze w budowaniu tego całego zespołu. Ile tych działów w tym zespole jest? Ile osób pracuje aktualnie teraz na sukces Igi? Bo też mówimy o tym sukcesie marketingowym, tych ludzi jakby nie stricte sportowych. Jest sztab medyczny pewnie. Ile takich osób macie? Nigdy tego nie liczyłam, więc nie podam wam konkretnej liczby, ale wydaje mi się, że tak pomiędzy 12-15 w tej chwili. No mamy medycynę, mamy prawo, księgowość, Polska, zagranica, No właśnie, bo każdy z tenisistów musi rozliczać się też za granicą. Mamy, cóż jeszcze, wizerunek, management polscy, management globalny. IMG, tak? Jules to jest IMG. Tak, to jest IMG, więc Max Eisenbad jako szef i Jules, który też operuje tymi sprawami tenisowymi, organizacyjnymi.
Więc zobaczcie, ile to też jest obszarów właśnie do wypracowania, chociażby komunikacji, relacji. Ale zakładam, że do IGI spływają już takie jakby przesiane informacje, takie główne, które trzeba zaakceptować, czy też jakby, nie wiem, ten dział coś chce z nią skonsultować, ten dział coś chce z nią skonsultować, koniec końców ona musi być przede wszystkim, grać i trenować, musi grać, no. musi być skupiona. No i na tym polega też, myślę, z jednej strony trochę element tego, dlaczego wielu tenisistów czuje się wypalona, bo to jest dosyć istotny czynnik. Ile jest rzeczy wokół, które także obciążają, mają znaczenie, nie możemy w pełni wtedy skoncentrować się na tenisie. Z drugiej strony ja słyszę nawet o młodych zawodnikach dzisiaj takie opinie, że to są takie, wiecie, kolokwialne stwierdzenia, że nagrywa filmiki dla sponsorów, a spóźnia się na trening, albo coś tam się takiego dzieje, co pokazuje, że nie jest łatwo nawigować tym, gdzie ten środek, punkt ciężkości skupienia powinien się znajdować. Ale wracając do IGI, to też ewoluowało z czasem, kiedy była młodsza i przede wszystkim, kiedy ta struktura też była jakby nieco mniejsza, no i też jakby mniejszy był potencjał biznesowy siłą rzeczy. Robiła więcej rzeczy sama, w miarę budowania sobie tych relacji, zaufania z tymi osobami. Pewne rzeczy po prostu wypracowywane wcześniej na etapie pracy tych osób, czy prawników z menadżerami na przykład do IGI docierają te, które dotrzeć mają, bo takie sobie wypracowali każdy z nich i razem z IGą procedury. Natomiast to Max się zawsze śmieje, że nigdy nie spotkał nikogo poza IGą, kto by czytał każdy kontrakt od A do Z. Czyli No właśnie- nadal. Ja pamiętam, że... Ale to jest, ja uważam, że to jest, wiecie, no się tak niesamowicie rozwinęła pod względem znajomości prawa, ekonomii, finansów. Ją to też interesuje bardzo. Myślę, że to w ogóle jest też budowanie kompetencji na całe życie po tenisie, kiedy już się z tego kortu zejdzie. Różni zawodnicy mają różne ścieżki. Niektórzy zostają trenerami, inni bardziej zaangażują się w biznes, jak nie wiem, Szarapowa, Serena na przykład. A inni, jak koszykarze NBA, moi ukochani, tracą majątki w Ale ciągu wiesz, że 3 lat. No i- dobrze, a wiesz, i że startują z mają zera. obowiązkowo teoretycznie konsultacje, prawda? Cały czas tak. podczas grania są obowiązkowe konsultacje z doradcami finansowymi. A nie na jest tak, ustawkę. że oni oddają część tego swojego kontraktu gdzieś tam jakby, czy inaczej, czy tam- ta część jest im niewypłacana, czy to są tak małe, nieznaczące Coś pieniądze? może takiego jest. Ja nie chciałbym się tak, wiecie, Nie znam kompetentnie do końca. wypowiadać, ale ostatnio wpadły mi jakieś liczby, że bardzo duży procent ludzi kończących kariery w ciągu kilku lat, mówię Tak. w koszykówce, jest bankrutami. Tam jest Patrząc na te życie ponad kwoty, stan bardzo często. jest to imponujące, ale jak słyszymy i ze świątek akurat to nie grozi. Ale to jest też dobry temat, bo jakby ja widziałem, słyszałem, rozmawiałem wielokrotnie. Jest problem wśród tenisistek głównie, bo tam się obracałem, że wiele dziewczyn jest takich mocno nieświadomych życia. Generalnie bardzo. zarabiają duże pieniądze, a nie potrafią najzwyklejszych takich prozaicznych tematów załatwić, ogarnąć. Kolokwialnie Z mówiąc, jednej więc, strony mnie to trochę dziwi, że wiesz, jesteśmy banki, już nie banki, a tak, tam miliony parę na lat. koncie, a tu nie wiesz, jak zrobić takie z tym proste rzeczy Z jednej związane. strony jesteśmy już parę lat w specyfice tego świata i można by też było zaczerpnąć pewnie doświadczeń od paru osób, które te kariery już skończyły i to robią. Nie ma też standardów. WTA robi szkolenia, stara się udostępniać różne źródła, daje materiały źródłowe, robi webinary z zakresu czy to zarządzania właśnie finansami osobistymi, umożliwia też nawet we współpracy z różnymi szkołami wyższymi kursy, ukończenie tych kursów. Natomiast wiecie, kompetencje takie merytoryczne, twarde, które możemy nabyć w postaci jakiegoś wykształcenia nawet, to jest jedno, a te umiejętności miękkie, budowanie balansu, dobrostanu i nawigowanie w tym świecie, to myślę, że jest to zupełnie osobna kwestia, bo wiele przecież słyszeliśmy historii i obserwowaliśmy także wśród tenisistów, tenisistek, gdzie no, ten aspekt biznesowy przygniatał ten sportowy i to później znajdowała swoje odzwierciedlenie, czy to w kontuzjach, czy po prostu w gorszym wykonaniu No, to sportowym. myślę, W że sensie mówimy na przykład o Raducanu Emie na Raducanu, przykład, tak? W sensie nie mówię, żebyś to Na potwierdzała, przykład. ale o tych Ale- głośnych nazwiskach, które zrobiły wynik, przyszły kontrakty i nagle I one pociągnęły... kolejnych wyników już I takich jestem daleka nie było. od mówienia o tym, że jest to jakby odpowiedzialność takiej zawodniczki i tak dalej, bo tutaj znowu wydaje mi się, że duża rola otoczenia, sieci Zdecydowanie. wsparcia merytorycznego, Zdecydowanie. ale też wsparcia emocjonalnego. Ale z drugiej strony, jaką mamy gwarancję, bo to też jest niemierzalne. Gdyby Mhm. tych kontraktów nie było i tych reklam, tych zysków, gdyby te drzwi się nie otworzyły, że zawodniczka A, B czy C osiągałaby dalej... Wiesz co, nie mamy, ale jeżeli znowu znamy się na sporcie, siedzimy tam w środku i patrzymy na przykład, że zawodnik X lub Y
bardzo często odnosi kontuzję, załóżmy. To zaczynamy się zastanawiać, z czego one mogą wynikać. Czy jest to kwestia tego, że ktoś się porusza w, nie wiem, destrukcyjny sposób, czy kwestia złej rakiety, obciążeń, które przychodzą, albo ruchu serwisowego i tak dalej, czy może jest to kwestia na przykład przewlekłego stresu, bo stres jest szalenie istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kontuzji. Jeśli tak, dobra, jakie są źródła? Możesz w miarę Zminimalizować. pomyśleć o tym, jakie mogą być przyczyny i można do tego dojść. Daria, powiedz mi taką rzecz. Co Aha. ciebie najbardziej fascynuje w tej pracy z Igą? Bo to jest praca, już mówimy, siedzimy tutaj troszkę, bardzo wymagająca. Wymaga ogromnego poświęcenia. Jesteś 270 dni średnio w roku poza domem. Podróże, samoloty, jetlagi. Co jest w tym takiego fascynującego? Sama osoba Igi, jako takiej genialnego sportowca, ten tenis cię pochłonął. Generalnie Wynik? w ogóle wynik... Adrenalina? W ogóle zacznę od tego, że jestem pasjonatką, jeśli chodzi o sport. No właśnie, i to uwielbiam się sport. wszystko, No. nazwiskami rzucasz tych golfistów. Oglądam dużo, zanim do was przyjechałam, zobaczyłam etap Tour de France, zerknęłam na Waszyngton, A Pragę, co żużlem się się dzieje. interesujesz? Nie, Musisz ale jak powiedzieć, pójdź na czasami, Grand Prix no w właśnie Warszawie. chyba tak. Jak staram się też, dlaczego? Staram się też zawsze dotknąć dyscypliny sportu, z którą pracuję. Czy próbowałam się nie mówi wspinać, biegać po ścianie? Próbowałam, a dajcie spokój, w ogóle co to jest za koncepcja? Czy muszę rozumieć język? Chcę rozumieć język, którym operują sportowcy, właśnie, że po ścianie się biega, a nie na nią wchodzi, czy się na nią chociażby wspina. Po to, żeby być wiarygodną w swojej pracy, żeby mówić, że lekkoatleta startuje z bloków startowych, a nie z progów startowych. Jak kiedyś słyszałam taką historię, że psycholog tak mówił i to normalnie naruszyło, wiecie, zaufanie i jakby wiarygodność. Ale idąc dalej, po pierwsze uważam, że tenis jest papierkiem lakmusowym także dla innych sportów pod wieloma względami. Jest to globalna dyscyplina sportu, w której zjawiska zarówno z zakresu czysto takiego technicznego, motorycznego, analitycznego, chociażby tego, jak wchodzą analizy, statystyki i oczywiście mojego obszaru, mojej pracy, jak to wpływa na funkcjonowanie całościowe, performance, co się dzieje, jakie tendencje, uczestniczenie w tym, bycie w tym, czasami być może kreowanie jakiegoś standardu, nie będę się bała użyć tego stwierdzenia, jest szalenie fascynujące. Nie adrenalina, bo ja nie jestem osobą, która to lubi, tego poszukuje, tak po prostu, nie mam takiego temperamentu. Na pewno oczywiście praca z Igą jest w ogóle dużym przywilejem, bo mało który sportowiec posiada taki silnik Ferrari i kiedy zaczynałyśmy pracę, to kiedyś powiedziałam, powinnam użyć innej marki. Niestety, Porsche powinnam powiedzieć, bardzo przepraszam, że trzeba też nauczyć się prowadzić takie auto i to, w jakim tempie ona potrafi właśnie wdrażać zmiany, rozwijać się. Fascynujące jest to na pewno dla nas wszystkich, o tym sobie czasami rozmawiam, ostatnio z Wimem o tym rozmawiałam, że jest w takim punkcie, ma taki dorobek dzisiaj, jaki ma, a właściwie w każdym elemencie jeszcze można coś poprawić. A stresują cię te jej mecze? Tak, czasami tak. I to jakby na pewno czasami to trochę bardziej widać, czasami trochę mniej. Każdego z nas czasami mamy swoje, my mamy z Maćkiem przede wszystkim takie tam swoje różne wewnętrzne sposoby. Na regulowanie tego. Z tej dwójki ty jesteś bardziej ekspresyjna, tak mi się przynajmniej No bo Iga ode mnie wydaje. oczekuje trochę takiego właśnie wtedy, kiedy jest tam więcej energii albo walidacji jakiegoś kierunku, w którym idzie, przede wszystkim zbustowania energii, dołożenia, to często spogląda. Czyli to tutaj jest znowu trochę moja rola też. Muszę jakby to pogłębić. Czyli tutaj znowu patrzymy na oczekiwania, nie wiem, czy słowo klientka jest jakby dobrym Zawodniczki. słowem. No. Zawodniczki, tak, sportowca, Tak. a nie na różne kodeksy, przyzwyczajenia. Wiesz, ja jestem tu zakopany różnymi kodeks cytatami. nie zakazuje mi klaskania i mówienia To prawda, brawo, ale jazda, na przykład prawda? od razu tak, to, bo to nie jest w kontekście jakby twoim tylko reakcji psychologa, powiedzmy, na wydarzenia. Paweł Habrat, psycholog sportu dla Interi, kwiecień 2025. Przepraszam, że tak oficjalnie szczegółowo, no ale wolę tutaj mieć wszystko po kolei zrobione. Bardzo lubię kibicować i wspólnie przeżywać rywalizację moich zawodników i drużyn. W tym zakresie to nawet muszę sam siebie kontrolować, bo zrywanie się z ławek, rzucanie w ramiona, przybijanie piątek lub przytulenie zawodnika po porażce jest bardzo wciągające. No, rozumiem z tego, że
ten dystans... Rozumiem, że jeżeli zbudujemy, Mhm. że z tej wypowiedzi wynika, że jeżeli zbudujemy wokół tego emocje, to się staje o nas, a nie o zawodniku. I ja Tak, to trochę zawsze rozumiem. powtarzam, Mhm. jakby ta praca, niezależnie od wszystkiego, jest o zawodniku, a nie o nas. Mhm. A czy w tej pracy da się nie stresować? Bo jak ja słyszę, Nie. no właśnie, no dlatego jak ja słyszę od niektórych trenerów, nie, ja się nie stresuję. No okej, może na niższym poziomie nie, ale na tym najwyższym poziomie, kiedy już wchodzi gra o dużą stawkę, umówmy się, to jest stawka duża i czy punktowa, czy finansowa, czy jakby sam prestiż imprezy jest ogromny, największy. Ciężko, jeden to pokazuje bardziej, jeden to pokazuje mniej, ale w zasadzie ciężko jest To też jest tych meczów czasami nie kwestia przeżywać. temperamentu właśnie, tak jak mówisz, tego okazywania emocji. A w środku... A w środku czasami buzuje. Czasami są takie turnieje, gdzie w ogóle widzisz, że wiesz, mamy trening na przykład pomiędzy meczami i ona sobie gra cross linia i zmienia na linię i ja stoję, zbieram te piłki i ja widzę, że ta piłka grana po prostu po tej linii wpada tam w to samo miejsce cały czas, więc wtedy ty jako osoba ze sztabu też masz takie poczucie, że jest w miejscu, w którym chce być, że tenis jest właśnie na swoim miejscu, że on jest, więc wtedy ten poziom napięcia, stresu pewnie też będzie troszeczkę mniejszy w meczu. To zależy też od wielu czynników. Dobra, a to, bo to jest ciekawe. A masz takie... Ale rozumiesz, o czym, Wiem, przepraszam, tak, bo oczywiście, rozumiesz, o czym oczywiście, mówię. oczywiście. I chciałem zapytać o taką rzecz. Czy widzisz taką sytuację właśnie, trening fajnie, dzień przed meczem, cross linia, wszystko chodzi. Jesteś na tyle spokojna, że w meczu, że w meczu będzie tak samo, nazwijmy to. Czy wiesz, że jakby... Czy jesteś w stanie to ocenić, tak? Tak, Nie. rozumiem. Czy wiesz, że... Wiecie dobrze, że Nowy tak jest, dzień. że czasami, wiem, że mówimy dla słuchaczy, że Mhm. czasami jest tak, że niektórzy to w ogóle mają jakiś taki przesąd, że jak zawodnik zagra super rozgrzewkę przedmeczową, to na pewno będzie masakra na I meczu. odwrotnie, I odwrotnie. Mhm. Beznadziejna rozgrzewka, schodzi ciśnienie, będzie super mecz. To nie jest tak. Ale tak to momentami działa, że ciężko tu znaleźć To jakby tak jak czasami regułę. wiesz, jak jest sharing, czyli jeżeli rozgrzewasz się na przykład na korcie centralnym rano przed meczem i masz sharing i współdzielisz z przeciwniczką, to że to będzie gorsza rozgrzewka i wtedy gorzej się będzie grało. Dla mnie, i znowu też staram się tego uczyć, ten mecz jest po prostu jakąś historią. Mamy z jednej strony takie trochę w cudzysłowie protokoły, względem których postępujemy, kiedy rozgrzewka, ile czasu, kiedy kawa przed meczem, jakie jedzenie. Mamy też sytuację dynamiczną. Podam wam przykład z nocy przed finałem Wimbledonu, to taka anegdotka, ciekawostka. W domach, które tam są, najczęściej nie ma klimatyzacji. Mówili o tym bardzo dużo amerykańscy tenisiści, No tak, Isner i tak, Query. i więc reszta. my spaliśmy w tym samym domu, w którym byliśmy w zeszłym roku, wiedząc, to już rozmawialiśmy a propos struktury z Julesem, czyli z menadżerem. On przygotował wszystkie jakieś tam wiatraki, dmuchawy, coś było, ale najcieplejsza noc była to noc właśnie z piątku na sobotę przed finałem. No i ja na przykład praktycznie nie spałam, bo w nocy się robiło zimno, ale jak się zamykało okna w pokojach, to robiło się bardzo duszno, bardzo szybko. No, mam finał szlema. Czy chcę, żeby zawodniczka się wyspała? Czy chcemy wszyscy, żeby była wypoczęta i gotowa do rywalizacji na najwyższym poziomie? Tak. Czy zrobimy wszystko, żeby jej to umożliwić? Tak. No więc chodziłam, zamykałam, otwierałam te okna, włączałam, wyłączałam te wiatraki i tyle. No. Aha. No tak, Zrobiłbyś Tak, gaszenie inaczej? pożaru takie, wiesz. Poświęcenie. Mhm. Jakby To nie, no, nie. jakby oddanie, no przygotowanie, jako wiesz, no jesteś Tak, po ale to, mówię, coś żeby się jakby... dzieje, Po to reagujesz. jesteśmy. No, Po to jesteś, od żeby tego- jak... Po to tak, jesteśmy tak, wszyscy. Tak. Obudziła się któregoś dnia, skończyły się płatki na owsiankę, bardzo chciał owsiankę. Czy Wim pojechał na hulajnodze do sklepu rano? Tak. Każdy z nas by to zrobił, bo tak funkcjonuje zespół. To prawda. Z owsianką byśmy nie pomogli, z klimatyzacją szybciej, bo mamy partnera markę Gree, także następnym razem dzwońcie, słuchaj, Ale za rok. ładnie zrobiłeś. Jeżeli ładnie to Płynnie A nie przeszedł, musiałem, słuchaj, a nie musiałem. Bardzo. Jeszcze głowa trochę zmęczona, ale jeszcze tam jakieś reakcje Trzeźwy. ludzkie Mamy jeszcze, zerkam sobie na czas, bo mamy jakąś datę graniczną, ty masz kolejne obowiązki, ale powiedzmy, że zostało 10 minut z okładem. Ja mam trochę chaosu. Zależy Dawid. z jakim okładem. Zależy. To sobie uporządkuj, ja dalej Dobra. zapytam o główne przeciwniczki Igi. Czy spoglądasz na nie pod kątem takim swoim, branżowym, psychologicznym, rozpatrujesz sobie? Jako przykład podam ci, że na przykład mnie bardzo Coco Gauff imponuje pod jednym względem, to, co się uwypukliło u niej w ostatnim czasie, takiej nieustępliwości, twardości, w momencie, kiedy jej nie idzie, kiedy gra brzydko, kiedy gra źle, ona potrafi kolanem przepychać te mecze i jakby wiesz, styl idzie na bok.
Ale jakby jest efekt. Jest efekt. Oczywiście, jest to bardzo cenne. Tak, wiemy, że tak jest. Myślę, że to bardzo silna kompetencja, trochę hołd Winning Ugly Brada Gilberta, z którym przecież pracowała Coco przez jakiś czas. Więc jest to niewątpliwie taka cecha, która jest istotna i jakby wychodzisz grać z taką przeciwniczką, musisz w pewnym sensie wiedzieć, że w każdym momencie meczu, niezależnie od nie odda ci. rezultatu czy stylu, tak. Ale, a ty sobie jakby patrzysz na przykład, nie wiem, na Sabalenkę, na Dżeng, na dziewczyny. Sama dla siebie tak. Tak. Co jakby przekazuje Idze, to jest zupełnie inna historia, bo tak jak mówimy, skupiamy się przede wszystkim na sobie, ale ja oczywiście, w ogóle bardzo dużo oglądam i staram się podpatrywać A też. te słowa Gilberta, które wypowiedział po finale Wimbledonu, to jest coś, co w ogóle jakoś zwróciłaś na to uwagę? Czy bo to przez wielu było odebrane Tyle na tylko, zasadzie, że wiadomo, Maciek mi pokazał to, bo ja nie Maciek interwencję wchodziłam przeprowadził. i... No. Maciek na ślizgu tam i pojechał. przybiliśmy sobie Maciek sanki Żółtą zrobił. kartkę, co najmniej. Mamy takie samo zdanie w tym temacie. Tak? Okej, czyli Okej. to odbieracie to jako że- mało elegancki komentarz. Ale też Mhm. nie będziemy się tym przejmować. No, Jasne. Nie jest to, zerknęliśmy sobie w ramach ciekawostek tylko w statystyki, w historii tego to typu. nie tylko było. wy. Tak. Ale ja na przykład nie odebrałem tego jako, wiesz, jakiś taki atak i takie To pokazanie... to tak, ale taki wyraz jakiejś takiej frustracji. Nie Okej, są to że nie potrzebne powinno to się komunikaty, wydarzyć. wydaje mi Mhm. się. Ja spojrzałem Można na to mieć trochę tak więcej. trochę, tutaj siedzieliśmy, rozmawialiśmy, powiedziałem, że jakby pewnie gdybym był na waszym miejscu, No tak, ty tak powiedziałeś. No. mając jakby, wiesz, trudniejsze tygodnie za sobą, dużo się działo i tak dalej, pewnie by mnie to zabolało. Natomiast tak jak siedziałem, tak patrzyłem z boku na to, mówię, że jakby rozumiem was, znaczy rozumiem Maćka w tym przypadku, bo to To Maciek bardziej się chyba chodzi o to, że trochę wypowiedział. inaczej patrzysz na komunikaty i na takie treści, jeżeli one padają ze strony, nawet nie chciałabym oczywiście nikogo urazić, ale kibiców, może Tak. nawet dziennikarzy, osób postronnych, a trochę inaczej ze Autorytet. środowiska, w którym pracujesz, funkcjonujesz. Podkreślaliście dzisiaj wielokrotnie, że pewnych rzeczy na zewnątrz nie widać, pewne rzeczy rozumieją tylko osoby, które są na turze, są w środku, więc myślę, że to jakby jest ten istotny czynnik, że to opinia taka z wewnątrz. Dobra, teraz ja wchodzę z kilkoma... Uporządkowałeś Mydło i powidło. chaos? Nie, mydło i powidło. Słuchaj, 3-4 ostatnie Okej. takie wątki. Pierwszy, mówiliśmy o tym, że część osób mówiła odpuśćcie trawę, nie ma sensu, może to będzie jakaś przestrzeń, którą da się wykroić i uporządkować właśnie tak jak ja teraz te pytania, to wy swoje rzeczy. Piotr Woźniacki też o tym troszeczkę mówił. Uważam, że w bardzo ciekawym wywiadzie, zresztą mam go za bardzo ciekawego rozmówcę, o tej konieczności przewietrzenia, oddechu, krótkich wakacjach, wybraniu się z kimś spoza teamu na jakiś wypad, tak jak teraz, jak widziałem tylko na Instagramie, Iga zrobiła. Też namawialiście Igę do tego. Nie mówię już w kontekście odpuszczania czegoś, tylko też namawialiście Igę do tego, żeby na kilka chwil zwolnić, żeby znaleźć takie 3-4 dni bez rakiety, bez tenisa, bez myślenia, popływać jakąś motorówką czy czymś? Były takie momenty w tych sezonach poprzednich, kiedy tych meczów było bardzo dużo, kiedy grała właściwie do końca turnieje, bo to raczej z tym jest związane w jej przypadku. Nie wiem, nie pamiętam, czy Maciek, kiedy u was był, opowiadał o takich miarach, które stosuje, żeby sprawdzać, w jaki sposób Iga się regeneruje. Tak. Ja też mam jakby część swoich i plus subiektywne oczywiście odczucia zawodniczki. Więc kierowani różnymi czynnikami staramy się ten proces, przede wszystkim trenerzy starają się projektować ten proces tak, żeby on był optymalny, żeby można było ten, jak już powiedzieliśmy, wymagający sport uprawiać po prostu efektywnie i najlepiej by było z frajdą, jeszcze z przyjemnością. Nie widzieliśmy takiej potrzeby, nie zgłaszała takiej potrzeby sama Iga. Chciała korygować, chciała właśnie szukać tego, aby poprawiać swój tenis. Nie było też przez to, że kończyła rywalizację w turniejach nieco wcześniej, aż takiego obciążenia psychofizycznego w związku z tym. Tam było wręcz można było odnieść wrażenie, że chciała jakby Trenować. Trenować, tak. Bo mówiliśmy dziś o tym, nie? Gdzieś tam Że skończyła, pamiętam, właśnie tak turniej. jest sport, że kariera nie idzie tym ruchem po prostu w górę nieustająco. Nie ma zawsze krzywej wznoszącej. Co robisz wtedy, kiedy jej nie ma? Możesz zrobić to i to. Co ty chcesz zrobić? No dobra, no to jak to zrobimy? No tak, no to chcę trenować, chcę poszukiwać. No to jedziemy. But i gaz. No, z drugiej strony jakby życie w rutynach, no bo to jest życie
w jakichś rutynach, w jakichś schematach. Zresztą nie tylko w tenisie znowu. Cristiano Ronaldo o tym mówi. 90% mojego życia to są rutyny, No, Cristiano jest schematy. takim przykładem z kolei, myślę, skrajnym każdego promila doby, każdej sekundy, może tak powinnam powiedzieć, doby podporządkowywania pod tylko Boję i się, wyłącznie słuchaj, jeden powiedzieć, cel. jakby jakie zdanie o tym mają jego najbliżsi, bo to pewnie niesie za sobą jakieś konsekwencje, ale to znużenie i takie pozostanie w tych rutynach też może być twoim wrogiem w pewnym momencie, przeciwnikiem, jakby to może dużo spraw utrudniać. Nie poruszyliśmy tego tematu jakoś bardzo dogłębnie. Mówiliśmy tylko o kalendarzu, wspomnieliśmy dzisiaj o wypaleniu. Definicja wypalenia jest to przewlekłe fizyczne, psychiczne wyczerpanie. Bardzo często przez wysoki poziom stresu. I ono się pojawia jakby w takich 3 obszarach. Pierwszym jest wyczerpanie emocjonalne, więc mamy obniżoną energię, obniżony nastrój. Drugim, co jest bardzo ważne, i ten drugi poziom nazywamy depersonalizacją. To znaczy zaczynamy się dystansować do naszej pracy, zaczynamy mieć mniej chęci. I trzeci, obniżone poczucie dokonań, czyli nawet jeżeli coś tam robimy, osiągamy jakiś rezultat, no to nas nam to nie nie przynosi w cieszy. żaden sposób satysfakcji. Wypalenie jest bardzo trudno diagnozowalne i ono się czai. To jest w ogóle duży problem naszych czasów. Mówimy o wypaleniu w ogóle, że to jest syndrom. To nie jest zaburzenie, to jest szereg właśnie wielu różnych takich czynników, które się na to składają. I rutyny, które stają się monotonią właśnie, bez wytchnienia, bez przerw, bardzo to karmią. I to się właśnie niepostrzeżenie może w pewnym sensie wkradać. Dlatego znowu każdy dzień te pojedyncze godziny, godzina tu, 2 tam, dzień wolny, sprawdzanie na ile patrzenie, życie z tym zawodnikiem, patrzenie na niego, rozmawianie z nim, ale też uczenie go, aby sam rozpoznawał, jak mu jest, żeby w ogóle był w stanie to określić i skomunikować, co się dzieje wewnątrz, co czuje w ciele, co czuje w myślach, co czuje w emocjach. Wszystkie te elementy, jest ich jeszcze pewnie więcej, nie wszystkie wymieniłam, będą na to nam wpływały. I to też jest niesamowicie istotny element pracy w tym procesie we współczesnym sporcie, już niezależnie od dyscypliny, w tym sporcie tym bardziej. Nie? Więc jakby myślę, że to jest istotne. Jakby... Czyli To jest taki niekończący się proces. kontrolowanie, Tak. monitorowanie tego i dobieranie jakby Ale z drugiej strony narzędzi nie chciałabym, adekwatnych do żeby to też sytuacji. wybrzmiało, że mamy marionetkę i tam pociągamy za te Rozumiem, o co sznurki. chodzi, Tylko ale znowu... to też, Daria, jakby pokazuje, że jakby to co mówiłaś, że nie jesteś psychoterapeutką, tak? Że jakby to jest praca, która nie skończy się po 2-3 latach. No dlatego o tym tak? mówiliśmy. Mówiłam, prawda, że Tylko ten to sport się jest- zmienia cały czas, że to jest proces, który jest bardzo żywy. Świat otaczający się bardzo zmienia. Liczba zobowiązań sponsorskich, medialnych, właśnie ten czynnik biznesowy I to, się co WTA cały zmienia. czas dodaje. Bo to też Dodają trzeba- nieustająco. Coraz więcej tego jest. To Media w ogóle daye jest- są coraz dłuższe przed turniejami, Coraz media po większe cuda meczach tam są coraz wymyślają. dłuższe, tak samo. Ale to też oznacza, że tak patrząc w perspektywie czasu, jakby zmiany pewnie jakieś w różnych kręgach są nieuniknione, ale trudno będzie na przykład ciebie zastąpić w No, teamie nie wiem. IGI. Nie, no już Nie? nie ma ludzi niezastąpionych, to po pierwsze. Po drugie, znowu celem jest to, żeby ten proces postępujący budował siłę, niezależność zawodnika, ale myślę, że Ale jak to Większość sprawdzać, wiesz? no nie da się, to Jeżeli, jest nie- jeżeli jesteście cały czas jednym teamem i przez te 300 dni, ile tu jest miejsca na taką niezależność? Się to nie jest dużo, bo to Mhm. widać właśnie znowu, kto podejmuje decyzjach. decyzje, Mhm. jakie podejmuje decyzje, jak szybko, nawet jeżeli podejmie, być może dokona wyboru nieoptymalnego albo podejmie taką decyzję, która się okaże być błędna, to jak szybko przychodzi refleksja, modyfikacja, po jakieś źródła weryfikacji sobie wtedy sięga, to widać. Mhm. Odnośnie jeszcze tego wypalenia i o tych rutynach też, co mówiliśmy. Iga jest taką, wydaje mi się, osobą, zawodniczką, którą ciężko wyciągnąć z tych rutyn. Że ona ma bardzo, jakby jest przyzwyczajona do swojego, przykład, pozycja na returnie. No, dużo czasu zajęło, żeby ona gdzieś Ale tam... nie na my tym- rutyn z uporem. No właśnie, no okej, no dobra, ale no dobrze, ale jest jakby, bardziej chcę powiedzieć, że jakby ma te swoje schematy, wokół których się kręci i ciężko tam coś dodać, coś zmienić, czy źle to odbieram, czy jest inaczej? Był taki moment, no, odwołuję się ciągle do tej rozmowy o dojrzałości i o pewnym progresie, że jest, że widzi
ile otwieranie się na jakieś zmiany, modyfikacje może dać, jak warto, aby przebiegał ten proces. Sama o tym zresztą mówiła. Natomiast jeżeli chodzi o same rutyny, wiesz, nawet takie dotyczące życia w naturze, dbania o siebie, to też robi tak, że teraz jest czas, kiedy jesteśmy, mamy rutyny, postępujemy według nich. Przychodzi moment, kiedy ja sobie daję przestrzeń, miejsce, cyk, wychodzę z tego, przestaję być na chwilę tenisistką. Mam z tyłu głowy, oczywiście jestem sportowcem. A jak jesteście w tych samych miejscach, jakby nie wiem, chodzi do tych samych kawiarni, do tych samych restauracji, czy to się na przykład jakby zmienia? Czy jakby... Mieszamy. Lubimy wszyscy, ale to oczywiście najwięcej jakby zależy od Igi. Mówi, że lubi ten hotel albo ten dom w danym miejscu, więc wtedy sobie podejmuje decyzję. Czasami nas pyta, co nam się podoba, co my lubimy, jeżeli chodzi o na przykład zakwaterowanie. Natomiast zawsze, co roku, właściwie niezależnie od miejsca, bo to jest następny czynnik, który powoduje, że czujesz się jak ten chomik w tym kołowrotku czasami, że to są te same miejsca co roku. Zawsze staramy się szukać czegoś nowego. Maciek na przykład bardzo często przynosi jakieś polecenia jakiejś restauracji, bo to lubi. Wim tylko ogląda tenisa. Okej. Ode mnie ostatnie pytanie. Chciałem się zapytać jeszcze o tą współpracę z innymi sportowcami, konkretnie o Ewę Pajor i Olę Mirosław, dwie wybitne polskie sportsmenki. 270 dni w roku spędzasz z Igą, oddajesz jej się praktycznie w całości, ale też współpracujesz z tymi dziewczynami, o których powiedziałem. Jak to wygląda? Jak ty dajesz radę? No bo ta praca w zasadzie odbywa się zdalnie. Jesteś też bywasz też na jakichś meczach? Bywam. Staram się jeździć w miarę możliwości, kiedy wracamy. Przede wszystkim oczywiście jest to format zdalny, poza strukturą, która zawsze w przypadku każdej współpracy jest oparta o cele takiej współpracy. No to jeszcze w zależności od tego, kiedy są starty, to mamy jakieś tam nasze specjalne protokoły na każdy z tych startów, informacje zwrotne ja to oglądam, niezależnie od tego, gdzie jestem, w jakiej strefie czasowej. To wiem. Ostatnio nawet coś pisaliśmy, jak reprezentacja kobiet grała. Ja pierwszy raz w życiu szczerze, tak jak piłkę oglądałem kobiety i się wymienialiśmy. Mistrzostwa świata w ogóle w wspinaczce będą w tym roku w Seulu, tuż po turnieju, więc tak mi się ładnie złożyło w ogóle idealnie. Obie panie mieszkają zresztą w Barcelonie w tej chwili. Tak, bo Ola słyszałem, że się przeniosła do Barcelony z mężem i tam kontynuuje karierę. A praca z kobietami, tak jak w przypadku trenerów tenisa, to jest specjalizacja jakaś? No bo u trenerów tenisa też jest raczej tak, że jak ktoś wchodzi w WTA, to rzadko go widzimy przy ATP. No, Goran Iwaniszewicz tutaj na chwilkę tam gdzieś wystawił nosek do WTA, ale to specyficzna sytuacja. Już wrócił specyficzna sytuacja. Nie, to zależy znowu od tego, w czym dany specjalista się czuje, bo możesz tak samo preferować pracę ze sportami indywidualnymi, mniej z zespołowymi. To podobne zróżnicowanie. Trochę temperamentalna kwestia, trochę może rozumienia, ale z kolei z poziomu zawodnika to jest akurat spójne także dla psychoterapii, do poradnictwa psychologicznego czy dla mojej dziedziny, że także w zależności od podejścia pacjent, klient, zawodnik też może preferować pracę z kobietą lub z mężczyzną, niezależnie od tego, czy sam jest kobietą, czy sama jest kobietą, czy sam jest mężczyzną. Więc ja nie mam takiej specjalizacji. Czuję się dobrze i bardzo lubię pracować z różną dynamiką. Nie lubię generalnie tak poza tą rozmową, znaczy oczywiście w obrębie jej, ale tak zmieniając temat, nie lubię jak się ocenia czyjeś kompetencje przez pryzmat tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, wiesz. Jakoś nigdy tego nie rozumiem. Ode mnie dwie z kolei ostatnie Ja mam jeszcze jedną. Nie. To twoja rola, zawsze ty żegnasz, ale Daria, a tak sobie pomyślałem, gdzie ty siebie widzisz po tym, jak Iga zakończy karierę? Zakładając, że będziesz nią. Czy ty siebie widzisz inaczej? Czy ty siebie widzisz dalej przy tenisie i chciałabyś zostać w tym, nazwijmy to, cyrku? Czy jakby chciałabyś inaczej to swoje życie zawodowe prowadzić? Wiesz co, mam jakby różne też pomysły i takie inicjatywy, które chodzą mi po głowie, które są także obok takiej pracy czynnej z zawodnikami, trenerami, sztabami czy organizacjami, ale to zachowam dla siebie na ten moment. Mam taką pełną otwartość i zawsze miałam, jeżeli chodzi o dyscypliny, bo tych doświadczeń w różnych dyscyplinach sportu mam naprawdę sporo.
Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No dobrze, to jeszcze nie kończąc jakby twojej kariery u boku Igi Świątek, ode mnie 3 ostatnie kwestie jakby z szacunkiem dla twojego czasu dzisiaj. Pierwsze będzie króciutkie. Ty miałaś albo miewasz oferty z innych zespołów tenisowych? Chodź Daria do nas, popracuj równolegle oprócz Igi Miałam. z nami. I trochę mnie to Co, duże dziwi, nazwiska? że akurat, nie powiem ci. Ale nie, czy duże nazwiska? W A, sensie to jest top Różne 50, czy też, to jest... tak, Okej. tak. I to trochę mnie dziwi, że jakby w tej dziedzinie, gdzie no właśnie masz ten obszar bardzo taki intymny, osobisty, ktoś jakby to wie. Ja się zastanawiam czasami, właśnie zadałeś mi to pytanie, teraz mi to przyszło do głowy, nie? Że jakby jeżeli na przykład przestajesz pracować z danym zawodnikiem i ten zawodnik dalej gra, to czy idziesz na turze do innego zespołu? To jest bardzo ciekawy wątek. Ja bym się nie czuła komfortowo. Czyli w twojej branży. pracując W mojej branży, w mojej no bo branży, trenerstwo, tak, w mojej branży. Ja bym się nie czuła komfortowo. Uważam, że byłoby bardzo nie w porządku dla współpracy, którą zakończyłam jakby z zawodniczką. Druga kwestia. Ty się przejmujesz jeszcze komentarzami? W sensie jakąś taką najgłupszą rzecz zapamiętałaś, czasami którą o sobie tak. Jak mam jakiś usłyszałaś? taki słabszy czas, a też jestem człowiekiem i tak czasami gdzieś trafię przez przypadek, to czasami tak. A jakaś no. taka głupotka największa, którą usłyszałeś, wiesz, jakby są te pusze i powiem ci, że wyskoczyło mi nawet wczoraj. Przygotowywałem się do Znowu tej... coś będziesz czytał, jakieś nie, ale kwiatki. nic ciekawego. Niezgoda między Świątek i Abramowicz. Dostałem takie Nie, powiadomienie, ale czekaj, wiem, spokojnie. tylko to są nie Takie komentarze, wieści tylko... tuż po Wimbledonie. No to wchodzę, mówię, patrzę, co się dzieje i generalnie dzień w dzień są jakieś informacje. Zastanawiam się, czy coś Nie zostaje czytam. takie Ale absurdy w twojej głowie. Zobaczcie, tylko podzielmy to, bo komentarze, a clickbaitowe tytuły, bo ty mówisz o clickbaitowym tytule jakimś tam, który Ja nie mówię jest o wiadomo. historiach, które nie mają zastosowania w życiu, nie dzieją się, a są kreowane jakby. Czy coś takiego cię oburzyło skrajnie, coś zostało? Oburzają mnie te diagnozy dotyczące stanu zdrowia psychicznego. To mnie oburza bardzo, rzeczywiście. A reszta też nie ma innego wyjścia. Rozmawialiśmy o tym, trzeba budować do tego dystans, bo nie dałoby się pracować. No dobrze, na zakończenie, już naprawdę ostatnie, ale to będzie z twojej działki, więc może być fajne. Jesteście poddawani jako specjaliści superwizji, Tak. czyli ocenie z zewnątrz. Czyli przez osobę z większym doświadczeniem Tak. lub dorobkiem po prostu się Jak to umawiamy wygląda raz właśnie? na jakiś czas i przychodzimy i na przykład ja sobie robię notatki, ja cały czas mam obowiązek też prowadzenia jakby kart, dokumentacji i tak dalej, mam notatki i na przykład chcę albo zderzyć, zweryfikować, czy w danej kwestii widzę coś zgodnie na przykład z jakimś podejściem, które ma tu sens, a może nie, a może takie narzędzie, może inne narzędzie. Czasami, jeżeli na przykład sami doświadczamy trudności, chociażby takich jak ten hejt, to superwizowałam też jakiś czas temu. Gdzieś tam Ale właśnie to są jak miałam trochę osoby ze słabszy świata, czas. z zewnątrz? No bo To są słowo jest osoby, które po branży, pierwsze muszą mieć certyfikat, muszą mieć stosowne uprawnienia formalne. Ale to jest też tak, Ja mam że ty musisz to kłopot- robić, żeby utrzymać jakby swoje uprawnienia? Dotykacie takiego problemu związanego z tym, że w Polsce nie mamy ustaw o zawodzie psychologa i ustawy o zawodzie psychoterapeuty, więc nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę. No to jest to temat na kolejne No tak, 2 godziny. Natomiast co do zasady tak, każdy specjalista powinien poddawać się superwizji. I robi to osoba, która ma odpowiednio... Supervisor, ma tak zwany supervisor, który ma certyfikat. Ale nie po prostu. Dona. Nie Dona. Pozdrawiam. Ona już tyle lat to robi, cały czas to robi. Tak, certyfikat plus kompetencje, no i jeszcze najlepiej, żeby to była podobna dziedzina i jeszcze najlepiej, żeby to było rozumienie rzeczywiście tego procesu, tego, co się dzieje, tej pracy, co w moim przypadku czyni to trochę trudnym, szczególnie w Polsce, więc ja się głównie superwizuję za granicą. Daria, myślę, że wyczerpaliśmy tyle, ile mogliśmy wyczerpać. Nie chciałbym, nawet żeby padło więcej. wszystko, bo jak przejrzę później, będę żałował, że czegoś Czekaj, bo jak nie ty zaczniesz dotknąłem. zaglądać, to jeszcze Dlatego tutaj... zajrzę sobie jutro, żeby dzisiaj nie było mi przykro, że czegoś nie wykorzystałem. Daria, dziękujemy ci bardzo za wizytę. Po pierwsze, tutaj upominek od naszego partnera, dziękuję. który jest z nami od początku. Marki Lilu, personalizowana biżuteria dla ciebie. Bardzo miło, Mamy dziękuję. nadzieję, że będzie ci służyła. Dzięki za twój czas, tak naprawdę szczerze, bo no to nie jest takie oczywiste, żeby w takim formacie
tak długie mimo wszystko spotkanie, może nie wyczerpujące wszystkich wątków, ale długie odbyć. Dziękujemy my i Tak, dziękuję na dziękujemy, pewno bo też nasi poruszyłaś widzowie. kilka tematów, myślę, takich, które warto było poruszyć, wiesz, pokazałaś takie rzeczy, które do tej pory nie były pokazywane i myślę, że to też może niektórym osobom pewne rzeczy rozjaśnić i otworzyć troszeczkę oczy. Też, wiecie, nie do końca rozumiem to i oczywiście to szanuję. Nie do końca też to jest jakaś główna intencja. No tak, tak tak. samo jak nie My jest też to moją rozumiemy. intencją kursowanie w różnych Dlatego my cię miejscach po zaprosiliśmy, sukcesie, bo a nie to ty do nas też... dzwoniłaś, prawda? Tak, E, tylko rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś chce bardziej zrozumieć, jak funkcjonuje ten świat, ta profesja w tym świecie, w tym konkretnym setupie, tak naprawdę i w tych warunkach i jeżeli to będzie jakaś wartość dodana, jak zawsze powtarzam, to super. No, jest to na pewno taka bardziej ludzka forma, nie dlatego, że u nas akurat, tylko bardziej ludzka forma, rozmowa niż, wiesz, oświadczenia, No jasne. tweety, jakby to są krótkie formy, nie zawsze wyczerpujące Bardzo dziękujemy, temat. bo to jest chyba jedna z najdłuższych Rekord. Tak? rozmów. To Padł sprawdźcie rekord, jeszcze. na budzisz tym się na kanale. kolację, bardzo mi przykro, Będę ale miała mam nadzieję, problemy. że Zrekompensujemy. że to nie jest żadna kolacja z przyszłym partnerem, sponsorem, Nie, jakby nie, nie. żadna Prywatna biznesowa, rzecz. tylko prywatna. Dziękujemy Ja wam dziękuję. również, pozdrawiamy. Partnerem kanału jest Rekman, polska marka mody męskiej oferująca garnitury i kolekcje dla mężczyzn ceniących styl, jakość i precyzję wykonania.